Kogo masz najbardziej znanego na telefonie? Dawaj. No, Madonnę. Wow. Rówieśnicy moi, niektórzy ćwiczyli na przykład 6 albo 8 godzin dziennie. Ja nie potrafiłem zrozumieć, co oni robią w tym czasie. Ta gitara się pojawiła zupełnie przypadkowo, jak mój tata wpadł na swojego dawnego przyjaciela, chyba z liceum albo ze studiów w Kielcach. Okazało się, że ten jego przyjaciel był nauczycielem gitary, stał się nauczycielem gitary. Mój tata się go zapytał, czy mojego synka zaczniesz uczyć gitary, na co ten jegomość odpowiedział, że on nienawidzi dzieci i nie ma szans. O, takie same telefony mamy. W sensie w takim samym kolorze. Tyle nas łączy. Tyle nas łączy! Dzień dobry Państwu. Jak widzicie, tyle mnie łączy z dzisiejszym gościem. A moim dzisiejszym gościem jest Marcin! Wow. Patrzałek. Dzień dobry. Pociągnij proszę w swoją stronę mikrofony odrobinkę, żeby wszyscy słyszeli, co mówisz. Teraz mówię. A teraz, żeby wszyscy usłyszeli to, co ja mówię. 100 lat, wow. 100 lat, niech żyje 24 lata na... To już przeżyłem. Jak się czujesz? A czuję się świetnie. Jako człowiek wchodzący w aż tyle lat. No, powiem szczerze, trochę poczułem się starszy, bo przez wszystkie lata do tej pory chyba tak na mnie patrzono, wydaje mi się, jako taki dzieciak i że on coś tam robi, ale to jest taki młody chłopak i w ogóle ten, a to trochę mija chyba. No nie mówię, że o lasce chodzę, ale no nie wiem, zmienia się to trochę za rok. Ćwierć wieku, tak się mówi? Tak. Wow. Jezu, jeżeli tak na to będziesz patrzył, to że ćwierć wieku? O mój Boże. Nigdy na 25 lat tak nie patrzyłem. To już Bo ja używam bardzo dystyngowanego języka oczywiście. Rozumiem, tak. I masz bardzo dystyngowany również sweterek. Dziękuję. To z widać. Korei Masz sweterek z Korei, nice. Z Włoch przez Koreę do Polski. Swoją drogą to jest zajebiste, bo ty dużo podróżujesz i grasz w różnych miejscach. I pewnie możesz sobie różne fajne, że tak powiem, gadżety przywozić. Oczywiście. No, większość rzeczy mam spoza. Mam ten z Korei, spodnie mam z Japonii. To dostałem od Funky z Chin, te pierścionki. Nawet nie wiem, z czego. Ale jej produkcji, że tak powiem? A nie wiem. Nie wiadomo, okej. Może tak. Być może. No nie wiem. Rozumiem. Z różnych miejsc. Rozumiem, różne masz... I mam koszulkę I Love New York. Mogę pokazać. O Boże, masz klasyczną koszulkę z serduszkiem. Tą taką, że tak. jest prawdziwa. Że Ale naprawdę z Nowego Jorku. A czy Made in China? No wiadomo. Ale to w sensie na metce jest ta. To jest ta I Love New York. Aha, czyli jest takie oznaczenie, że, jest, że to jest ta prawdziwa, marża, a nie ten milion podróbek. Nie, ale to naprawdę... Okej. Kurczę, w internecie, bo bardziej znany jesteś jednak międzynarodowo niż chyba w Polsce. Tak. Przynajmniej teraz. Mówisz o sobie Marcin. Tak jest. Ale Marcin. Marcin? Że tak Marcin. w górę? Nie, no, że akcent na drugi. Tam. A, Marcin. Okej, dyrektywa labela wyszła. A, czy to jest dyrektywa Sony? Nie, żartuję się. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co Majorsy tam, wiesz. Oj, Majorsy. Ja jestem w labelu bardzo fajnym i mimo, że jest to Majors, czyli Sony Music, podpisany właśnie w I Love New York, to są super ludzie i to jest taki dosyć niszowy label. Okay. Oni wydają soundtracki, wydają jazz, wydają muzykę klasyczną, wydają zespoły funkowe, na przykład Hiatus Coyote, super zespół, też wydawali. No tak muzyka bardziej, może nie wiem jak to określić, ale taka bardziej niszowa, bardziej powiedzmy instrumentalna. Także dyrektywy takiej nie było, ale jak ja poszedłem do tego America's Got Talent, to jakoś się musiałem przedstawić. Oni nie będą mówili Marcin. Nie ma opcji. I ja nie chcę też nikogo do tego przekonywać. Jakiś Martin, coś takiego? Nie to straszne. Martin? Tak? Ja tylko pytam. To ile tych Martinów na świecie jest? Za dużo. Marcin jest jeden. Nie, no to właśnie o to chodzi, tak? Żeby się łatwo mówiło ludziom za granicą. W Japonii mówią Machine na mnie na przykład, co mi się bardzo podoba. I co? I tak zostało już. A teraz, jak wydałem album, no nie wiem, miesiąc temu, prawie już okrągły, to trochę podróżuję właśnie w ramach albumu, w ramach promocji. I teraz jest ta taka niby dyrektywa, po prostu jak się pytają w radiu w Paryżu, jak powiedzieć jego imię, no to mówią im nie Marcin, tak dawniej mówili, tylko Marcin. I teraz już jest... Wszystko jest jednakowo, oprócz w Polsce. W Polsce jestem Marcin Patrzałek. Słuchaj, najtrudniej jest być Mesjaszem we własnej ojczyźnie. Pamiętaj o tym. Mamma mia. Najtrudniej. Jedna ważna rzecz, bo być może ktoś,
ktoś ogląda to, coś mu dźwięczy, albo na przykład ale może nie dźwięczy. Albo nie dźwięczy, albo ostatnio telewizję włączał w 2015, dobrze pamiętam? Tak, w 2015 roku. Dobrze. To ty jesteś tym Marcinem, który wtedy wygrał Must Be The Music. To jestem ja. Potem wygrałeś Tusike Vale. Dokładnie. Vales. A to z S nie jest nieme? Okay, to jest dziwne, bo to jest włoski program, ale nazwa chyba hiszpańska. Ja tak, nie wiem, no. tak. Ja się nie a potem w 2019 byłeś w America's Got Talent. So American. I ty kochasz w ogóle Amerykę. Chyba cały czas. Tak. Pamiętam, że kochałeś, bo widziałem twoje starsze wywiady. To jest, okej. No nie wiem. No miałeś zajawę na stady taką, że... Przynajmniej wtedy. Puśćmy ten klip, zobaczmy. Nie będę puszczał. Nie, ja wiem. Ja zdecydowanie nie jestem osobą, która, tak jak wielu Europejczyków, nie cierpi Stanów i mówi, że tam jest wszystko złe i to jest gorzej i kapitalizm rujnuje ten kraj. Ja nie uważam tak. Jeśli chodzi o muzykę rozrywkową i w ogóle jakąkolwiek muzykę, sztukę, filmy, no to jest to po prostu potęga globalna. Ja jak zadecydowałem, że chcę iść w muzykę, to właśnie było około wtedy, jak miałem 15 lat, coś takiego, po tym polskim programie. No to myślałem rozsądnie, co mam zrobić, żeby to się spełniło. Nie chciałem iść na studia żadne, oprócz studiów właśnie tam w Stanach, na tym Berkeley w Bostonie. I to może stąd taki, bo to tak dużo ludzi mi mówi, że ja taki jestem American, ja wcale taki nie jestem. Po prostu tam... Ja w pewnym momencie miałem wrażenie, że lepiej mówisz po angielsku niż po polsku. To jest możliwe, No. Ale... Co nie jest wadą oczywiście, tylko zauważyłem, że ten angielski tak wszedł gładko. No bo ja ze wszystkimi, z którymi pracuję ludźmi, mówię po angielsku. Jak pracuję z Japończykiem, też po angielsku piszę z nim. Tak. Też po japońsku troszkę mówię. No więc to naturalne dla mnie jest, że tak to wyniknęło, ale no nie wiem, nie planuję się tam przeprowadzać na przykład obecnie. Obecnie? Tak. Czyli byłeś tam już, zobaczyłeś. Ja tam ciągle jestem. No, ale że... No, byłem tam miesiąc temu już. No widzisz. Wróciłem. No, nie wiem, u nas jest bardzo fajnie. Nie wiem, czy to dobry początek wywiadu. Tak od razu nie myśl o tym, czy to jest dobry początek wywiadu. Czy uważam, że jako osoba, której kariera jest zdecydowanie za granicą i właściwie wszystko, co robię, prawie jest za granicą i tak według mnie mieszkanie w Polsce jest super i jest mi tu po prostu dobrze. Także dawniej tak dużo bardzo myślałem, czy się nie przenieść właśnie do Stanów. O LA myślałem. LA, nie podoba mi się to miasto w ogóle. Nowy Jork fajny, ale no, o Stanach myślałem, trochę o Azji myślę, ale tak naprawdę po co? Jak i tak tam mogę polecieć sobie z lotniska Chopina bezpośrednim lotem i tam być. Kiedyś pracować. z CPK. Tak. Z CPK kiedyś, tak. Pewnie tak. Ja bardzo mało znam polskiej polityczno-kultury, więc ja mogę czasem nie zajarzyć. Ja ci w ogóle przygotowałem cały quiz z geografii, bo wiem, że ją kochasz. Nie. Słuchaj, mam takie pytanie. I nie traktuj tego jako jakiś taki, wiesz, jakąś taką podcinkę, ale jestem ciekaw. Pierwsza część Dragon Tour, tak. z zeszłego roku. Tego roku. Przepraszam, przepraszam, z marca, kwietnia. Nie, racja, z tego roku, tak, marzec, kwiecień tego roku i ta, która będzie w przyszłym roku od marca, marzec, kwiecień też, no to mogę zobaczyć tutaj wszystkie ważne miasta europejskie poza polskimi. No. I to jest tak, że po prostu się nie sprzedaje w Polsce, czy... Nie, w Polsce to w ogóle jest bardzo proste pytanie. Po prostu inną reprezentację mam w Polsce niż agenci zagraniczni i trochę więcej czasu to zajmuje, ale to w zeszłym roku zagrałem u nas 13 koncertów, co jest... dobra. Bo ja już myślałem, że jak to jest możliwe, że nie masz... No tak dużo ludzi myśli w komentarzach moich, ale to też ja już się nauczyłem, że to nie odpisuję na takie rzeczy. Po prostu... Jedziesz po prostu do nich. Po prostu jadę i gram w Warszawie albo w Krakowie. Także to trzeba cierpliwości i cóż, no to czyli będą w przyszłym roku też to już są na to plany i też na inne państwa. Wątpię, że z Turcji dużo tutaj oglądalności mamy, ale no... Bardzo dużo. Super. Ogromna jest oglądalność. Ja również. Fałszywych kont. No, więc to dużo planujemy rzeczy, które się nie ogłasza, a to, że nie ma jej na tej trasie, gdzie jest chyba 23 koncerty w 30 i kilka dni, no to jest logistyczna decyzja, nic więcej. Okej, dobrze, w porządku. Jesteś też świeżo po swoim debiucie płytowym, Dragon in Harmony. To, co mnie najbardziej, bo trzeba to jakby
zauważyć, że grasz tam tak, Nirvanę, grasz Sade, grasz Debussy'ego, grasz Billa Evansa, grasz Justina Timberlake'a, Billa Evansa właściwie. Jak teraz, bo już jesteś na scenie długo, już nie można powiedzieć, że jesteś krótko, tak? To jest już ładnych parę lat takiego grania różnych rzeczy, grania zresztą z ogromnymi sukcesami. Jak patrzysz na siebie w kontekście coverów oraz ewentualnych prób grania czegoś swojego? Bo to jest, należy do takiej grupy, i to o tym pewnie będziemy więcej rozmawiać, należy do takiej grupy muzyków, którzy wyłonili się z internetu, są super popularni w internecie, jesteś turbo popularny w internecie, to jakby zauważam rzecz oczywistą. I wypłynąłeś przede wszystkim oczywiście na swoich potężnych skillach, ale też na graniu coverów, no nie? Tak. I totalnie rozumiem to, że ta płyta pierwsza trochę tymi coverami jest usłana. Jak ty na to patrzysz i jak patrzysz ewentualnie na przyszłość i na, nie wiem, komponowanie czegoś swojego, czy... No, to jest bardzo dobre pytanie, ale trochę bym je zmienił, bo to nie jest tak, że są próby autorskich utworów, a nie muzyki, bo na tej płycie jest 50% podzielone po prostu i najlepiej streamujące się rzeczy i oglądające to są właśnie autorskie moje rzeczy, czyli Classical Dragon to na prawda. przykład, When the Light Goes, to jest z Portugal the Man, tym indie rockowym zespołem, Allergies, I Don't Write About Girls, to jest z Ichikom, z Japończykiem, też się dobrze się słucha. Więc dawniej ja bardzo tak strategicznie nad tym myślałem, szczególnie w COVID-zie, jak chciałem się rozwinąć właśnie internetowo, bo inaczej się nie dało, to bardzo miałem taką strategię, jak ja to zrobię i która aranżacja, którą zrobię aranżację, której nie warto robić, bo zrobię coś swojego. Bardzo dużo o tym myślałem. Teraz w ogóle mało myślę, tylko więcej robię niż myślę. I to dużo lepiej działa. Oczywiście na internecie w ogóle dowolny artysta teraz, tak? Walczy się o klik. Ty wiesz na pewno to dobrze, prawda? Żeby cokolwiek zobaczyć... Ja walczę, ty masz. Ej tam, obydwoje mamy coś tam. Żeby ktokolwiek jakąś sztukę, czy wideo, czy singiel, czy cover, czy oryginalną muzykę posłuchał, musi kliknąć najpierw. Jasne. Więc jako artysta zaczynający, no powiedzmy tak poważnie, 3-4 lata temu, tak już naprawdę, no powiedzmy, że profesjonalnie się starałem, no to był klucz dla mnie, tak? Myślę, że niewiele ludzi kliknie ani posłucha coś, co jest Marcin, czy Machine, czy whatever, Classical Dragon, Official Video. To nie mówi im nic, prawda? Ale na przykład Beethoven's Fifth Symphony on one guitar, Marcin Official Video, no to już się klika, bo to jest wow, 5. symfonia na jednym instrumencie, jak to możliwe, zobaczę. I w ten sposób te gałki oczne przyciągnąłem, ileś, i teraz trwa konwersja, tak, nie wiem, czy tak się mówi, zamiana ich na fanów bardziej takich prawdziwych i na ludzi, którzy doceniają mnie za to, jaką muzykę tworzę i bardziej to za to, jakim jestem, a nie tylko za ten content. Tak, to jest ten transition z content creator do po prostu muzyki i artysta. W tym roku to zdecydowanie cały rok na tym polega. No ta trasa chociażby, o której wspomniałeś, pierwsza jej część, tak, Acoustic Dragon Tour, ona była w Japonii, w Kanadzie, w Stanach i chyba kropka. Ta pierwsza część, teraz była w Chinach i w Korei i w Tajpej. No to tam w Azji, szczególnie i w Stanach, już ja to czuję, że to się trochę zmienia i że oni faktycznie patrzą na mnie po prostu jako muzyk, tak, jako twórca. Okay. I to, czy to jest cover, bo te covery to też nie jest typowy cover, to są mocno zmienione aranżacje i ja podchodzę... Tak, to nie jest acoustic cover po prostu. Tak, no ja podchodzę z totalnym brakiem szacunku do oryginału, powiem szczerze. To w ogóle, to dla mnie to cover to jest nawet złe słowo, aranżacja to jest coś lepszego, bo po prostu przepuszczam, tak, utwór przez siebie i przez to, kim ja jestem i wychodzi coś nowego. A te autorskie rzeczy, no to jest już zupełnie moja własna myśl i w Chinach czy w Japonii łatwo znaleźć młodego gitarzystę, który gra Classical Dragon, prawda, i się normalnie tego uczą. Także się z tego bardzo cieszę, jestem dumny z tego i przyszłość, myślę, bardziej jest autorska
teraz pracuję nad na przykład muzyką do gry komputerowej i normalnie ją piszę na orkiestrę, na smyczki, na gitarę też, tak sobie zażyczyli. No i to jest już zupełnie co innego, prawda? To jest już taka tradycyjna twórczość. Także no, rozwijam się w jakimś tam kierunku i tak jak mówię, teraz mniej myślę, a więcej po prostu robię. Jak byłeś, na pewno będę chciał o tym tak trochę spinać ciebie w tych różnych wątkach. Jak byłeś w Must Be The Music w 2015 roku, miałeś 15 lat. Tak. 14 jest z października, to było w styczniu, marcu. No dobrze. Miałeś 14 lat. Jak to mówią, grać na nastrojonej gitarze to każdy potrafi. Jeszcze jak tak nastroisz jak ja, to już w ogóle. To już w ogóle, proszę cię. Ile lat wcześniej się uczyłeś? Od ilu lat wcześniej się uczyłeś już grania na gitarze? Zacząłem jak miałem lat 10. I to była zupełnie taka prawdziwa, klasyczna gitara, klasyczna muzyka. I to jest późny wiek, jak na dziecko, które się zaczyna muzyki klasycznej uczyć. Bo nawet tak powiedział już nauczyciel od razu na wejściu moim rodzicom, że no to jest już tak trochę późno, ale spróbujemy. I co, ja jestem z Kielc, ze Świętokrzyskiego, uczyłem się u nauczyciela Jerzego Pikora, pana Pikora, cudownego mentora mojego, bardzo ekscentrycznego człowieka, ale no... Po czym wnosisz, że ekscentryczny? No, wolałbym nie mówić do końca po czym, ale na pewno był to bardzo... że był trudnym nauczycielem. Ja go kocham w ogóle. Okej, dobra. I dla mnie nie był trudnym, ale myślę, że z 80% razy, jak czekałem w tym takiej poczekalni przed jego gabinetem, to dziecko wychodziło przede mną płacząc po prostu. A ja nie wychodziłem tak. No był to ekscentryczny człowiek i był to człowiek, który po prostu tę muzykę klasyczną całym sobą kochał i propagował i dla niego to była taka czysta muzyka, która musi być szanowana i w jakiś sposób właśnie tak propagowana porządnie, tak? To było takie coś bardzo wielkiej wagi. Więc no, jak jest J.K. Simmons w tym filmie Whiplash, to może nie jest to aż tak przerysowane, ale no, w tę stronę. Jednakże, no mówię, ja uwielbiam go i dużo zawdzięczam panu Pikorowi. I miałem wtedy 10 lat. Po 4 latach takiej prawdziwej, klasycznej nauki już jakieś tam sukcesy konkursowe miałem. Ale powoli, no, muzyka klasyczna, tak kiedyś powiedziałem, że mnie znudziła i wszyscy tak mi teraz mówią i ja tak się czuję jak taki ignorant straszny. No ile miałeś wtedy lat, jak to powiedziałeś? Ale nie pamiętam. No, ale dużo z 12, z 14? W wywiadzie? Nie miałem wywiadu, miałem 12 lat. To już było po Must Be The Publicznie Music, tak gdzieś powiedziałem, tak. No dobra. Tak teraz za mną to krąży, że mnie znudziła. Ja cię usprawiedliwię, ale trochę ci dołożę. No byłeś smarkiem wtedy, więc mogłeś powiedzieć takie bzdury, no. No bo wiesz. Więc to nie jest tak, że mnie to znudziło, ale to było tak, że jak się jest dzieckiem po prostu, albo nawet nastolatkiem, który się uczy muzyki klasycznej, wszyscy robią to samo. Idzie się na konkurs międzynarodowy Joaquin Rodrigo Competition i każdy gra to samo. Albo jest 3 różne utwory, które są w repertuarze i po prostu się to gra. Mnie to bardzo irytowało i zacząłem się uczyć muzyki flamenco z nauczycielem hiszpańskim, który sam jakby zaproponował to, także to był też trochę ekscentryczny człowiek, ale też cudowny nauczyciel. I potem było to Must Be The Music. I potem już nie było nauczycieli. Tak? Potem już nie było? No, w tej muzyce, którą teraz wykonuję, tak, gitarze akustycznej, w tym stylu perkusyjnym, nigdy mnie nikt nie uczył. Ja widziałem to wideo, nie pamiętam już teraz na jakim kanale to było, ale tam też z gitarzystą rozmawiałeś. Zupełnie uroba Scalona, taki jakby właśnie wywiad, ale że... Tak, że siedzicie obaj z gitarami i on to tak pięknie przefiltrował dla kogoś, kto, wiesz, potrafi zagrać podstawowe akordy, jak ja, że nie wiedziałem. Super. Oczywiście, że tak. Ale nie zabrałem cię gitary, także się nie obawiaj. Jesteś bezpieczny. Ja bym bardzo chętnie zobaczył, jak gra. Jesteś bezpieczny. Jest. Moja gitara ma stare struny. Ja lubię niebezpieczeństwo. Ma stare struny. Dobra. W każdym razie on powiedział, że ty bierzesz bas, sekcję rytmiczną i wszystko naraz, tak? Że nie uczysz się poszczególnych linii tych utworów, które wykonujesz. Jeżeli to jest cover, więc się ich nie uczysz, tylko to wszystko jest jednocześnie. Tak, i dlatego to jest bardzo unikatowe, więc pewnie z tego też wynika, że za bardzo nikt cię nie może uczyć czegoś, co trochę sam wymyśliłeś, jeżeli dobrze rozumiem? Trochę tak. Ten styl perkusyjny jest...
To jest w ogóle taka mocna nisza. To jak ja zaczynałem tak grać, właśnie to były lata 2013, 14, 15, to było garstka ludzi, nie wiem, może 3-4 gitarzystów, większość z Kanady, na takim kanale na YouTubie Candy Rat Records. Tak, i to było właściwie jedyne miejsce na internecie, że ktokolwiek tak grał. I to była mocna nisza i mocny taki no bąbelek, powiedzmy. Oczywiście fajni ludzie, wielu z nich poznałem, ale mi zawsze przeszkadzało to, że oni nie starali się trafić do typowego słuchacza i typowego odbiorcy, typowego człowieka, który... Tylko do kogo? Tylko do specjalistów. Do fanatyków gitary. Nawet nie powiedziałbym melomanów, bo to za szeroko. To chodzi właśnie wyłącznie o tą grupę, która wie, co to jest, percussive fingerstyle, tak, i wie jakby te techniczne wszystkie łamigłówki, to ich interesuje. Ja chciałem i dalej chcę trafiać do ludzi po prostu normalnych, i przez co taki no wiadomo, co chodzi. Tak. Przez co taki... No często tak ludzie mówią właśnie, że to jest jakby mój styl i to jest coś nowego. I po części oczywiście tak jest, a po części jest to po prostu moje podejście do tych technik perkusyjnych, rozwinięcie ich, podejście do aranżacji na pewno w inny sposób, look, inny performance, bardziej po prostu coś mainstreamowego niż takie bardzo specjalistyczne rzeczy. Mam nadzieję, że to nie brzmi jakoś arogancko. Strasznie się boję tego. Jest okej. Jest okej. Cofnijmy się jeszcze do tej młodości zupełnej, bo powiedziałeś, że 10 lat. To jest tak, że ty chciałeś, czy rodzice chcieli cię posłać na gitarę? Miałeś jakąś gitarkę? No właściwie nie wiem, kto chciał aż tak bardzo chciał. Kto chciał najbardziej? Bo po prostu ja się nudziłem w domu i mnie rodzice wysyłali na mnóstwo rzeczy. Na piłkę nożną, na takie jakieś tam, nie wiem jak to się nazywa, Orlik, coś takiego. Do klubu pływackiego, żeby pływać. Nawet na gimnastykę dostałem, akrobatykę, tak to się nazywa, zostałem wysłany. Szachy się uczyłem. No takie, no po prostu szukali dziecku zajęcia, co bardzo jest dobre, uważam. No i mi nic za bardzo tak nie podobało się i ta gitara się pojawiła zupełnie przypadkowo, jak mój tata wpadł na swojego dawnego przyjaciela, chyba z liceum albo ze studiów w Kielcach. Okazało się, że ten jego przyjaciel był nauczycielem gitary, stał się nauczycielem gitary. Mój tata się go zapytał, czy mojego synka zaczniesz uczyć gitary, na co ten jegomość odpowiedział, że on nienawidzi dzieci i nie ma szans. Nie masz szans, że będzie uczył twojego syna, ale dał wizytówkę czy numer do tego właśnie pana Jerzego Pikora i tak się to zaczęło. True story, to można zweryfikować, ja to opowiadam regularnie. Pomyśl, co by było, gdybyś trafił do niego jednak. Ja miałem przejścia z tym człowiekiem, więc to ja wiem, co by się stało, ale to... Czyli nie byłoby fingerpickingu. No fingerpickingu dalej nie ma, fingerstylu może. Fingerstylu, sorry. Ale nawet ja tego też nie lubię, tej nomenklatury, ja to bardzo od tego odchodzę, bo to też brzmi Ale jest tak... gorsze określenie, czyli to polskie. A jak się mówi po polsku? No palcówka. Nie no, super. Za moich czasów. Ale Drogie dzieci, imponderabilia się troszczą. Za moich czasów, jak ktoś grał solówkę na gitarze, mówiło się na to palcówka. I proszę mnie nie pozywać, tak się na to mówiło. Ale dlatego ja wypraszam, bo zgrabne palce. Palcówka to jest coś innego. Też muzycznie. No, to czym jest palcówka? To nie chodzi o ten fingerstyle, tylko palcówka to jest po prostu ćwiczenie jakieś, tak, techniczne, etiuda jakaś, ale taka króciutka, no, czyli na przykład jakbyś zagrał skalę C-dur, ale w jakimś przewrocie na przykład i to było trudne dla ciebie, to by była palcówka i byś to ćwiczył. Ciekawe, kto by wtedy krzyczał z podniecenia. No właśnie. A co robią twoi rodzice w życiu? Obecnie siedzą w Barcelonie i się opalają. Wow! Teraz. Okej, dobrze. A jak nie siedzą w Barcelonie, się opalają? Nie, mój tata od razu po studiach, czyli to był chyba rok 92, musiał znaleźć pracę, bo po prostu mój brat się wtedy rodził. I mimo, że jest z wykształcenia inżynierem budowlanym, takie coś studiował, to nigdy w tym nie był i po prostu od razu zaczął starać się jakieś firmy zakładać. Także no tak przedsiębiorczo działał. Bardzo różne rzeczy robił. Jak byłem mały, to nie potrafiłem powiedzieć nikomu, co tak w szkole się pytali mnie, co wasz tata robi, napisz ten. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Okay. No i tak, teraz moja mama pracuje właśnie w takiej małej firmie ich, ale to już zdalnie, teraz już bardziej odpoczywają. No i mój tata ale mieszkają w Barcelonie? Prowadzi są teraz na wakacjach.
Mieszkają w Barcelonie. A, mieszkają Przeprowadzili się, tak. To było marzenie takie. O, super. A ja jeszcze ich nie odwiedziłem. Sugerujesz, że wolą Barcelonę od Kielc? Czy to jest śmieszne dla ciebie? W Kielce cudowne miasto. No Kielce to jest cudowne miasto. Wiesz, kto jest z Kielc? Wiem, dużo ludzi. Dagmara Domińczyk. No, a tak powiedziała, że jest ze Świętokrzyskiego. Faktycznie. Ona jest z Kielc. Coraz bardziej zakochuję się w tej pani. No widzisz. Kielce super miasto. Zresztą dużo bardzo fajnych artystów stamtąd pochodzi. Nie mówię o sobie, tylko o innych. A masz, tak, usłyszałem brata jednego? Tak. Jednego brata? Tak. 7 lat starszy. Okej. I co robi? Rozumiem, że nie gra na gitarze. Oj. Tak bardzo nie. Muzycznie nie jest Michał uzdolniony. Czy jesteś jedyną muzycznie uzdolnioną osobą w rodzinie? No profesjonalnie na pewno, nigdy nie było muzyka w rodzinie, ale mój dziadek świętej pamięci już był świetnym muzykiem, hobbystycznie, tak. Widzisz. No to wtedy była głęboka komuna, więc to nie wiem, jak to działało bycie muzykiem wtedy. Nie wiem, czy się w ogóle dało tak za bardzo. No, whatever, nie wiem. Jednakże on po prostu hobbystycznie grał na trąbce, grał na gitarze, śpiewał, pisał też jakieś rzeczy, właśnie aranżował. To był taki człowiek renesansu, to ogromny mój idol, mój dziadek. No, więc może coś tam od niego. No brzmi jakby tak, brzmi jakby coś tam mogło być po dziadku. Okej. Powiedz proszę, znowu tak etapami idąc, co ci dało Must Be The Music? Bo to jak sobie to włączyłem dzisiaj, Jezus Maria, 100 000 lat temu, no widziałem. Wow. Ja tego nie oglądałem, bardzo dawno. Nie oglądaj. Ja to zrobiłem, żeby się przygotować. Nie, dobrze. Tobie to już nic nie da. Co mi dało Must Be The Music? No, bardzo dobrze wspominam przede wszystkim. Wszystkie detale zresztą dobrze wspominam, co ludzie się dziwią często. No, Must Be The Music wyniknęło wyłącznie z tego, że ja chciałem grać właśnie dla ludzi normalnych, w cudzysłowie, i chciałem po prostu wyjść na scenę i zagrać. To był dosłownie mój pitch do mojego taty, żeby mnie zawiózł na casting. I właściwie to było to najlepsze coś, czyli ten experience, to doświadczenie, które z tego płynęło. Oczywiście no, sama wygrana też jest czymś cudownym, ale ja nic nie robiłem. Co się wygrywa w Must Be The Music? Pieniądze? Czy... Tak, pieniądze plus pieniądze na reklamę w RMF wtedy było. Prawda? Pieniądze na reklamę w RMF? Ale reklamę czego? No czego chcesz? No ale ty nie miałeś co zareklamować. No potem wydawałem jakieś rzeczy, była epka Hash, takie początki totalne i no to daleko... To reklamowałeś w RMF-ie? Za daleko ta reklama nie sięgała w tym budżecie. Spokój. Ale RMF to w ogóle to jest nieważne. Słuchacie Hash! tak. Super. To było RMF Classic, więc bardziej budżet mógł być wykorzystany. Coś tam. No i też jednak trafiałeś do ludzi, którzy... Była większa szansa, że będą chcieli cię słuchać, nie? Niż RMF. Tak, chociaż powiem szczerze, u nas to zawsze był problem w Polsce i też nie chcę tak, żeby to zabrzmiało negatywnie, ale u nas bardzo się trzeba strasznie starać, żeby dotrzeć do w ogóle kogokolwiek z jakimś rezultatem, tak? Czy żeby kupić płytę, ktoś żeby kupił płytę, żeby posłuchał na Spotify, nawet żeby na YouTubie coś obejrzał. Trzeba się strasznie starać, a w niektórych innych miejscach nie trzeba się starać. Wiem, do czego pijesz, to pozwól, że to odbiję i ty powiesz, co o tym sądzisz, bo mówisz to z pozycji człowieka, który robi coś jednak w Polsce i w sumie na świecie nie za bardzo popularnego. Jesteś rodzynkiem, tak? I ten styl gitary, gry na gitarze i ten w ogóle styl muzyki jest to nisza. Nie uważam, żeby w Polsce trzeba było się bardzo starać, bo jakbyś robił rap... No, to nie robię rapu, widzisz. No, ale o to chodzi, że to zależy trochę od kategorii, która obecnie jest popularna. Obecnie w Polsce mega popularny jest rap. I pewnie jakiegoś rodzaju pop, którego ja za bardzo nie słucham, ale też jak patrzę czasem, to tych artystów robiących pop jest sporo i śmiem twierdzić, że w tych kategoriach to staranie się, tylko znowu ja nie wrzucam nikogo tutaj, nie wiem, kamyczków do ogródka. Wydaje mi się, że jest trochę łatwiej się przebić, nie będąc wybitną jednostką, jeżeli chodzi o jakieś tam skille, nie? A w tym, co ty robisz, przez to, że to jest trochę mniej popularne, w sumie tak jakbyś trochę zaczął robić teraz jazz, nie? Byłbyś mega jazzmenem, no jasne, że w Polsce ci będzie trudno się przebić. A w Azji jednak odbiorca jest trochę bardziej przyzwyczajony i są te nisze ludzi, którzy są, no kurczę, trochę bardziej wychowani w tym stylu muzyki, więc pewnie bardziej ja nigdy doceniają. Nie mówię, bo to ja nie chcę też tak patronizować nikogo, żadnego narodu, że ja teraz wiem, jacy to są ludzie, bo nie wiem, ale oczywiście masz rację. Jednakże tu chodzi bardziej o to, że u nas z tego, co mi się wydaje,
te dwa gatunki dokładnie, które wymieniłeś, głównie rap, ale również pop, tak dominują wszystko i nie tylko, to nie chodzi o to, co jest top 10 na Spotify, bo to w ogóle nie ma, to wszędzie, w każdym kraju będzie podobnie, w Azji również. Ale chodzi o to, że również w mediach takich powszechnych jest wyraźny, jest jakby zawsze jest jedna fala, jeden nurt jakiś i wszyscy idą w jednym nurcie i to się w którymś momencie zmienia. Jest jeszcze disco polo, nie przesadzaj. No, to jest pop. To też, ja mówię, ja nie dyskryminuję żadnej muzyki i nikt mi nie będzie wmawiał, że jedno jest lepsze niż drugie, osobiście. Ale chodzi mi o to, że jednak ja nie wiem, dlaczego tak jest, to trzeba by socjologa jakiegoś zapytać się, ale po prostu widzę, że na przykład pojawiając się w telewizji we Francji, na przykład co teraz zrobiłem tydzień temu w Paryżu, na przykład sprzedaż mojego albumu wzrasta 6-krotnie i mój koncert w Paryżu się wyprzedał. A w polskich mediach tak nie działa to po prostu. Może te media po prostu mają mniejsze przełożenie. Też to jest muzyka, tak? To nie jest jakiś, że produkt sprzedaje, że to jest takie ważne. Ale tak zauważyłem i też jak to Must Be The Music się działo, to była jakaś krótka ekscytacja tym. I ktoś tam mnie czasem poznał na ulicy, ale to nigdy mnie jakoś za bardzo nie pociągało, że to jest jakieś coś wielkiego i tak naprawdę największy z tego sukces był taki, że te pieniądze, które wtedy zarobiłem, mogłem przeznaczyć, oczywiście częściowo, bo to były niziutkie budżety, na wideo, na klipy po prostu moje na YouTubie. I też zobaczyłem taki, jak się mówi, taki dowód, że to, co robię, faktycznie może trafić do ludzi normalnych, bo to mówię, to tak trochę brzmi arogancko, ale no przedtem to naprawdę wszyscy, to było taki echo chamber, tak mówią, nie? Że wszystko się odbija w jednym tym bąbelku i tylko gitarzyści akustyczni, perkusyjni znają innych gitarzystów perkusyjnych. Ja starałem się z tego wyjść i to Must Be The Music pokazało mi, że w jury siedząca Kora, Ikona, Adam Sztaba, Piotr Ogucki, Ela Zapędowska, to są nie ludzie, jacyś gitarzyści, ani ludzie, którzy głosowali telefonicznie, że im się to po prostu podoba. Kropka. I to był taki dla mnie dowód. Dla moich rodziców myślę też to było dobre, żeby pozwolili mi bardziej w tę stronę iść, a nie koniecznie uczyć się biologii. To jest to, tak? Myślę, że to jest że to jest świetny rezultat z tego programu i nic finansowego ani właśnie jakiegoś rozgłosowego nie jest w stanie zastąpić takiego doświadczenia i takiej pewności siebie, która z tego płynie. Zawsze byłeś taki przebojowy? Dziękuję. Nie wiem, to się trzeba rodziców zapytać. Gdzie jesteś? No, ale powiem jedno, nie wiem, nie potrafię ale jak byłem bardzo mały, czy taki, że nie pamiętam w ogóle, to moja mama się martwiła, że coś jest może nie tak ze mną, bo byłem taki cichy i z nikim w ogóle nie miałem, z dziećmi nie miałem interakcji żadnej. Ja nie wiem, czy to jest prawda, bo tak rodzice to czasem lubią tak trochę historię podkolorować, ale że na przykład koleżanki mojej mamy mówiły jej, że może coś jest, że może, nie wiem, pójdziesz tam na jakieś terapię czy coś, bo się po prostu nie chciałem bawić z nikim, nic nie mówiłem. Jak jakieś tam, nie wiem, właśnie te koleżanki, ciocie tam coś do mnie mówiły, to ja miałem strasznie spróchniałe zęby wtedy, jak byłem mały. I taki robiłem, tak straszyłem je i tak uciekałem. I to, no nie wiem, wtedy nie byłem przebojowy. Okej, ale teraz jesteś. I to na pewno jest jakiś proces, który zaszedł, od kiedy zacząłeś występować na scenie. No mimo wszystko, kiedy zaczynasz występować na scenie dłużej, telewizyjnej, w wieku 14 lat, czy nawet mniej, to pewnie w jakiś sposób cię kształtuje. A miałeś podczas znowu tych pierwszych rzeczy w telewizji, czy w Polsce, we Włoszech, czy później w Stanach, jakieś takie momenty, nie wiem, przytłoczenia, że to było za dużo, że... Wtedy nie. Wtedy to nie czułem niczego takiego, ale... Niesamowite. No, dziękuję bardzo. Nie wydaje mi się wcale, bo wtedy to nie był ten moment, w którym tak naprawdę ja tworzyłem i miałem publiczność, do której ciągle coś mogłem i chciałem i powinienem dawać, tak? To nie było tak. To były pojedyncze strzały, że tak bym to nazwał. I dopiero po Tusi Cavales, tak bym powiedział, i po tym America's Got Talent już miałem takie grono ludzi, które mnie kojarzyło, że wiedziałem, że jeśli ja pozwolę im odejść, tak, no bo widzi ktoś mnie przez 5 minut w telewizji w Stanach,
to jest warte tyle co nic, jeśli się te osoby nie właśnie przekonwertuje tak na stałe gałki oczne. Ja wiedziałem, że jeśli tego nie zrobię, to po prostu stracę ogromną szansę i wtedy się zaczęło takie... I ty to wiedziałeś. Oczywiście. Ale czy miałeś jakichś ludzi, którzy ewentualnie ci pomagali wtedy? Czy raczej to było wszystko... Mój tata mi bardzo pomaga, ale bardzo, bardzo w wielu kwestiach, również psychologicznych, ale w tej kwestii nie. To na pewno nie. Uważam, że w ogóle social media ludzie nie rozumieją, jak to działa. Co to znaczy? Z mojej perspektywy, tego co ja robię, czyli czegoś niszowego, tak? I to nie jest content, gdzie można tak naprawdę za trendem jakimś pójść, ani nie jest werbalny. Mało jest osobowości po prostu tak naturalnie w tym. Ludzie nie mają pojęcia w ogóle, jak to działa i to, jakie rady dostawałem od ludzi w branży, to jest w ogóle absurd. Więc ten rozwój taki internetowy był, oddzielny po prostu. To sam był bardziej twój. Sam wiedziałem, do czego dążę. Bardzo ciekawe. Ale i teraz tak, po pandemii się zaczęły takie chwile, że bardzo się czułem przytłoczony. Bardzo. Po pandemii? Po pandemii, tak. No w pandemii siedziałem w mieszkaniu, robiłem wideo w swoim garażu czy coś takiego. To nie było trudne. Po pandemii po prostu, znowu miałem poczucie, że na przykład śledzi mnie 1 milion ludzi na Instagramie. Co ja z tym teraz zrobię? Coś muszę zrobić, bo inaczej trochę wtopa. Więc oczywiście powinienem zacząć grać koncerty, zacząć robić to na poziomie profesjonalnym i znowu plasować się bardziej jako artysta i muzyk niż content creator, bo pandemia minęła. Więc zacząłem szukać agentów. Też nie w Polsce, tylko za granicą. I byłem tak niezwykle, jak się mówi, smutny czy zestresowany, bo ci agenci, na których trafiłem, zupełnie nie wierzyli w to, co robię. W ogóle nie czuli tego klimatu. I to był chyba rok 2022 i ja miałem calla z jednym z tych agentów, ze Stanów agenci. I mówię, że dlaczego nie mam koncertów, dlaczego jest tyle ludzi, na pewno mogę sprzedać x biletów gdzieś tam w Nowym Jorku czy gdzieś tam, dlaczego nic nie robicie, tak? I on mi mówi, ten agent, kochany mój, że to ile myślisz, że biletów byś sprzedał w Nowym Jorku teraz? Ja mówię, że myślę, że 500 biletów bym mógł sprzedać, taki koncert, 500 miejscowy. On mówi, nie, ja myślę, że ty byś sprzedał 50 teraz. Co mnie tak zdenerwowało wtedy i się rozstałem. To jest ciągle twoim... już właśnie. Rozstałem się z nimi bardzo szybko i to był moment, w którym czułem się taki przytłoczony, bo nie miałem właśnie wsparcia takiego praktycznego. Miałem label i ja bardzo lubię te osoby, właśnie szczególnie w Stanach i w Azji i tu w Europie. Ale nie miałem wsparcia takiej agentury, ani agentów, ani koncertów, niczego takiego, live, merchu, niczego. I czułem, że po prostu tracę, że nie wykorzystuję tych zasobów, które po prostu mógłbym wykorzystywać, ale do nikogo nie pisałem. To był taki moment, że uznałem, że ja nie będę prosił żadnego agenta, pisał tam do ludzi, czy pytał się o polecenia, bo jak ktoś nie chce do mnie przyjść, tak, i nie widzi potencjału w tym, co zbudowałem przez pandemię, to po prostu nie warto jest prosić tej osoby o coś, tak, to nie ma sensu. I w tym momencie czułem się bardzo źle, to pamiętam, bo nie miałem tego wsparcia i dalej jakby to trochę, rozwijało się, ale trochę stało w miejscu z mojej perspektywy. I pojawili się agenci w końcu po prostu sami z siebie. A skąd? UTA z Nowego Jorku, z LA z Nowego Jorku, ze Stanów zawsze. I teraz oni mnie na świecie reprezentują. Dlatego te trasy w Azji. I zrobiłem koncert w Nowym Jorku i się 700 biletów sprzedało. Także też to mogło się więcej sprzedać, bo to był szybki sold out. Ale to był taki moment, że sobie pomyślałem, jednak dobrze, że postawiłem na, jak się mówi, na swój jakiś pomysł, tak, na swoje wartości, a nie za tym, co mi mówił ten człowiek, że to 50 biletów i to kroczek po kroczku i to nikt nie chce tego słuchać za bardzo i to... Nie wiem, z czego się to moja wypowiedź zaczęła, ale... Nie przejmuj się. Pytanie przewrotne, a tak naprawdę w ogóle nie. Jak bardzo zdajesz sobie sprawę z tego, że część duża twojego sukcesu wynika też z faktu, że jesteś przystojny? Jestem? Jesteś. Nie wiem. Wow, nie dostałem nigdy w życiu takiego pytania. Jesteś. Jesteś przystojny, przebojowy i pięknie grasz na gitarze. Karol. Nie każdy dostaje biżuterię od swoich fanek
Myślę, że dużo ludzi dostaje. Wow, no widzisz, tu muszę się zastanowić nad takim pytaniem, żeby podpowiedzieć poważnie. Nie wierzysz na twoich że nie wierzysz, że nie masz grupis, o. Masz. Nie oszukasz mnie, no proszę cię, za długo żyję na tym świecie. No, znaczy, no tak, na przykład w Polsce to zdecydowanie nie mam. No spoko, no a ja nie pytam o Polskę. Jak już ustaliliśmy, świat jest wielki i okrągły. Tak. Jak zaczniesz biec w lewo, to za jakiś czas wrócisz do tego samego punktu. Znaczy, tak, uważam, że trochę zboczę z pytania. Uważam, że wizualnie, tak, to co się sobą pokazuje i to jaki się jest, jaki się ma charakter, jak się wygląda, jest nieodłączne od Absolutnie. sztuki. I nawet artyści, którzy się ukrywają, sam fakt tego, jak się ukrywają, to jest ten ich element imidżu. Czyli jakiś Slipknot, to, że mają, no teraz to wszyscy wiedzą, co to jest, ale to, że mieli maski i tak dalej, to jest to samo. Po prostu chcą dobrze wyglądać dla tego targetu, dla którego tworzą muzykę. I ja od dziecka, od nastolatka jak grałem, to się bardzo lubiłem ruszać na scenie. Nawet jak grałem klasycznie, to się siedzi w ten sposób taki wyprostowany. Tu gitara się ma wysoko. podnóżek, prawda? I się gra. To ja i tak bardzo ekspresyjnie to robiłem, co się nie podobało niektórym nauczycielom. Akurat nie mojemu, na szczęście. I to był zawsze element taki mój. Nawet w tym Must Be The Music na pewno coś tam się ruszyłem. Może raz przynajmniej. Mimo że to inne czasy były. No i co? No chyba tak po prostu to wyszło naturalnie, że na internecie ten cały anturaż wizualny, tak, to jak się ruszam, jakie włosy sobie zrobię, jaki sweterek sobie założę, to wszystko jest istotne, prawda? Myślę, że inni ludzie w takich niszach trochę tego nie wiedzą, ale nie wiem, więcej nie powiem o tym. Okej. Ja myślę, że ty to wiesz. Nawet jeżeli to nie jest tak do końca w 100% uświadomione, to myślę, że doskonale o tym wiesz. I moim zdaniem to ma znaczenie. I teraz, żeby była jasność, ja ci nie odejmuję z twoich skilli muzycznych. Nie, a wręcz przeciwnie, ja po prostu ja nie wiem, czy to nie jest pierwszy raz, jak mi ktoś powiedział, no nie pierwszy, ale tak w takim... Żadna dziewczyna ci nie powiedziała, że jesteś No nie, no powiedziała, ale w takim profesjonalnym otoczeniu, to chyba pierwszy raz takie coś. Bardzo proszę. Fajnie, dziękuję. A ja ci też powiedziałem tam, to prawda. w kuchni, że dobrze wyglądasz. To prawda. Cofnijmy się na sekundę do zdania, które powiedziałeś wcześniej, że ojciec ci też pomagał, jeżeli chodzi o zrozumienie presji i pomagał ci, nie wiem, z presją głównie, tak? No to ze wszystkim. Mój tata jest w ogóle centralną osobą w moim życiu absolutnie i karierowym i prywatnym, jako po prostu młody człowiek. Mój tata zawsze miał bardzo otwarty umysł po prostu i wiedział, co jest możliwe w obecnych czasach, jak świat w miarę jest wolny i otwarty. I bardzo obu synów swoich, mnie i mojego brata, zachęcał do tego, żebyśmy zdobywali umiejętności, które potem mogą nam otworzyć granice dużo szerzej niż może normalnie by to było. Czyli na przykład jak miałem już lat pewnie z 8 albo 9, przed gitarą na pewno, nie miałem żadnego nauczyciela angielskiego, tylko mój tata siadał ze mną w moim pokoju przy biurku, drukował podcasty, English as a Second Language Podcast, tak się nazywało, taki łysy gość to prowadził, drukował na stronach A4 te podcasty, to były dialogi zawsze i się uczyliśmy na pamięć na przykład 4 stron A4 co tydzień tych dialogów i po prostu po angielsku ze sobą rozmawialiśmy, bo tak wierzył, że to jest atut, który po prostu muszę mieć. I to nie było też nigdy jakaś ogromna presja, coś takiego, tylko jakby ja czułem u swojego taty po prostu to, że on ma jakąś wizję. To jest człowiek naprawdę z wielką wizją i też sam fakt, że on po prostu w latach 90., gdzie na pewno nie było tak, jak jest teraz, u nas no musiał, tak, mówię, miał młodą rodzinę, musiał zacząć coś robić, żeby po prostu mieć pieniądze i po prostu to robił. Krok po kroku miał pomysły, bardzo, bardzo zresztą fajne pomysły i je realizował, robił to też w miarę zagranicznie czasem. I co? No i myślę, że ten pogląd na świat i to, że
nie na wszystko trzeba patrzeć przez pryzmat tego, jak inni ludzie mówią ci, że powinieneś patrzeć, to od taty mam zdecydowanie. No i tak, teraz na przykład tata mi pomaga w księgowości. Proszę. Także nie tylko w sferach takich bardziej głębokich, ale też w tych najpłytszych, jakby się wydawało, jest absolutnym kluczem dla mnie. Także no cóż, doceniam bardzo. Kiedy zarobiłeś pierwszy milion? Też nie dostałem takiego pytania nigdy. Nie chcę odpowiadać na takie rzeczy. No, w ogóle... Czyli było, dobrze. To dobrze, ja ci kibicuję i bardzo się cieszę. Pierwszy milion jest ważny, potem już idzie. No, dobrze, Karol. Ale ostatnio mi... Ale takie pytania mi zadają ludzie ostatnio. To też jest takie pytanie. Ja nie lubię bardzo o tym rozmawiać. No. A teraz byłem w tym Paryżu i miałem wywiad w gazecie Libération. Dużej gazecie, takiej poważnej. I też mi ta kobieta, ta pani zadała 2 takie pytania. No dawaj, ja ci ich nie zadam. Znaczy ja nie odpowiem na nie, mogę powiedzieć. Zadała mi jedno pytanie, co sądzę o obecnym premierze Polski. To też mnie to tak mnie zdziwiło to pytanie. A potem pytanie, jakie mam stosunki do Rosji? No nic dziwnego, jesteś Polakiem w Paryżu. Zapytać też o rzeczy związane z polityką. No, nie popełniła żadnego faux pas. No tak. Boże, to jest jej praca, prawda? Ale po prostu byłem taki zdziwiony, bo większość moich pytań to jest, w jaki sposób dobrze zagrać tapping, żeby nie było słychać odbicia strun na gitarze. No nie? Sprawdzam sobie, jaki Chyba nie zakładam, że Libération ma raczej takie odchylenie liberalne we Francji, pewnie, więc... Nie wiem, bo ten wywiad jeszcze się nie ukazał. Okay. Chyba. A to będzie do gazety papierowej, tak? 130 000 egzemplarzy to jest nakład, przynajmniej tak Wikipedia. Super. Podaje. Francja super, to jest chyba najlepszy dla mnie rynek w Europie. Tak mi się wydaje. Co ty gadasz? No, tak wyszło. Moim zdaniem to jest super. Ja uważam w ogóle, że nie wiem do końca z czego wynika to moje przekonanie. Ono nie jest jakoś super poparte w danych, ale mam jakieś takie przeświadczenie, że jeżeli z wszystkich rynków europejskich komuś dobrze idzie we Francji, to jest, bo Francuzi są wybredni, nie? Jakby Francuzi nie mówią w żadnym innym języku, oni są wybredni, oni mają, mają swój gust. Ja nie zawsze się z tym gustem zgadzam, ale jeżeli się uda trafić do francuskiego, to jest moim zdaniem dobry znak. Sukces na francuskim. Naprawdę, tak uważam. Tak. Chociaż ja tak zauważyłem, że moja rola w moim gronie znajomych jest taka, że zawsze te stereotypy, jak ktoś mówi, to ja łamię. Ja nie wiem wcale, czy ci wybredni Francuzi, czy to jest taka prawda. Może trochę, ale... Ale mam wrażenie, że oni mają dość dobrze ustawiony radar na to, co jest dobre, a co nie jest dobre. Pewnie nie w 100%, nie zawsze, ale jednak bardziej niż mniej. Że tam, no na pewno też mają już słuchają jakiejś szmiry, no na 100%, nie? Ale... Byłem w radiu teraz, no bo to było jakby 3 dni promocyjne w ramach albumu. Właśnie jedno było w telewizji, a później byłem w radiu. I w tym radiu bardzo podobny klimat jak tutaj, po prostu takie mikrofony, nic muzycznie profesjonalnego i umówiliśmy się zawczasu, że zagram jeden numer ze swojej płyty na koniec, takie demo. Wiadomo jak w radiu jest, mówię, to nie jest, nie ma kabla, nie ma niczego, jest po prostu taki mikrofon, jakiś szur. I co? Hej, Michael Jackson na tym Thriller nagrywał, okej? No, niemożliwe. Na SM7B, tak. Naprawdę? Dziękuję za ten fakt. Bardzo proszę. A więc siedzę tam, no i rozmawiamy sobie bardzo sympatycznie. Radio w ogóle takie bardziej hip-hopowe, w takim klimacie, też ciekawie. I nagle mówi jeden z nich, że Marcin, słuchaj, mamy taki pomysł. My ci puścimy kilka hip-hopowych piosenek z Francji, a ty poimprowizujesz na tym, dobra? Okej. Ja sobie myślę, nie, no najgorsze, co można, jeszcze jakby jakiś puścili muzykę, gdzie jest harmonia bardziej, że się można zaczepić o coś, a to jest 808 i wokal. Tak. Także no ty mówisz, że słuchają może, ja nie mówię, nie krytykuję akurat tych utworów. No. Ale mi się to nie podobało. Ale zaimprowizowałeś? Potrafisz improwizować na gitarze tak? Ja nie jestem muzykiem jazzowym, ale potrafię oczywiście improwizować. Jednakże na jednym 808 w tonacji G i tripletowym rapie francuskim, no nie jest to mój ulubiony występ. Czy nie byłeś jak Lechroch? Nie wiem. Jeremy Papon. Takie stare filmiki były z takim ziomkiem, co rapuje prawie po francusku. To drugie znam. Jeremy Papon. A ty mówisz po francusku? Jeremy Papon. Nice.
Potrafiłbym, nie, no wiesz, on baguette s'il vous plaît, nie? No. Tak pewnie by było. Powiedz proszę, widzisz, bo to jest, tak tylko na razie po łebkach byliśmy w tym klimacie, to jest mega interesujące dla mnie. Tak. Jakie największe są, czy największe były dla ciebie i dla muzyków, których poznałeś, takich jak na przykład Ichi Kanito, którzy właśnie z tego cyfrowego świata wychodzą i przebijają się, zaczynają myśleć o sobie i pokazywać się jako muzycy, artyści, a nie tylko twórcy treści. Jakie są dla was największe wyzwania, problemy? Z czym się musicie zmagać przede wszystkim, tak? Bo wydaje mi się, że większość osób faktycznie widzi to, co jest na wierzchu, czyli dużo wyświetleń na Instagramie, na TikToku, gdzieś tam na YouTubie, no tak się was poznaje, ale jeżeli faktycznie te ambicje są większe, żeby robić coś innego, no to pewnie nagle następuje coś. I teraz co to jest? Bardzo dobre pytanie. Myślę przede wszystkim, że jako twórcy treści, też fajnie po polsku tak ująć, twórcy treści, ale jednak muzycy, jesteśmy w takim limbo, bo nie jesteśmy po stronie takich prawdziwych influencerów, gdzie właściwie chodzi tylko o osobowość, o ten look, o takie bycie cool, gdzie ci ludzie po prostu mają pracę z faktu, że różne marki chcą z nimi współpracować, marki typowe, tak, jakiś marka sweterku, prawda? To jest takie normalne. Nie jesteśmy nimi, ale też nie jesteśmy po tej stronie wyłącznie artystycznej, no przynajmniej na początku, w genezie, tak, naszej popularności, więc nie jest to takie oczywiste właśnie pojechać w trasę światową od razu z miejsca, albo no nie wiem, nawet jakiś merch wielki sprzedawać globalnie, takie rzeczy. Więc to jest takie nieprzyjemne położenie pośrodku tych dwóch światów i mamy decyzję do podjęcia, czy pójdziemy w tę stronę, czy w drugą stronę, czy w tę stronę influencerską. Są ludzie, których znam, którzy wolą iść w tę stronę influencerską. Wydaje mi się, że to nie wychodzi nigdy im, bo po prostu to, czym się bronimy, to jest jednak ten skill, tak, ta jakaś umiejętność i oryginalność. Może być też look, whatever. Ichika na przykład ma świetne tytuły. Ja to powiedziałem, mieliśmy wywiad w Rolling Stone Japan wspólnie i oni się zapytali mnie, co najbardziej mi imponuje w Ichice. Ja pomyślałem, że ja nie będę mówił o technice czy czymś takim, tylko właśnie powiem o czymś niby bzdurnym, ale fakt, jak on nazywał swoje wideo w taki sposób bardzo atrakcyjny, bardzo fajny i robił to przed tym, jak wszyscy tak robili, czyli na przykład w roku 2020-2021. Dla mnie to był absolutny sztos. Na YouTubie na przykład możesz od najbardziej popularnych. Tak, ja pamiętam, że te tytuły były spoko, ale teraz próbuję sobie, wiesz, jakieś konkretne rzeczy. Więc to jest ta część taka bardziej influencerska, tak, ale no tak, bo on miał też takie długie tytuły. When you need to impress a girl, but you only have a guitar and 20 seconds. No tak, chodzi, już teraz pamiętam. Tak, oczywiście. A to trzeba być bardzo inteligentnym, żeby takie coś wymyślić. Boże, to było chyba pierwsze wideo Ichiki, jakie widziałem. No. Albo ten drugi, When a band only gives you 30 seconds to audition. Tak. No, bez kitu. Więc to były takie początki, wydaje mi się, przed TikTokiem jeszcze w ogóle. Tak. To nikt z nas, ani ja, Ichika, Team, no mogę tam wymieniać gitarzystów, my nie mieliśmy TikToka. Chyba tylko ja jestem taki TikTokowy teraz, oni dalej za bardzo nie używają tego. Naprawdę? Ichika ma TikToka? Mają, ale no nie jest to jakiś, jak się mówi, główny ich środek. A u ciebie stał się bardzo ważny? No po prostu jest duży, to o to mi chodzi. Chodzi właściwie o wielkość. A jak ty w ogóle wartościujesz poszczególne platformy? Która jest najważniejsza? Najważniejszy jest streaming, jeśli chodzi o takie przełożenie faktyczne na fanów. Dlatego teraz jestem bardzo dumny z tego albumu, że to też, nie wiem, 4 albo 5-krotnie urosło. Mimo że dalej oczywiście w jakiejś tam niszy jestem. Ale co, z tych bardziej wideo platform, oczywiście YouTube jest absolutnie na topie, bo są to treści jednak dłuższe i bardziej takie wycyzelowane, ładne. Potem Instagram, potem TikTok. A czujesz, że to się przekłada? W sensie widzisz... Kurczę, nie wiem jak to nawet zmierzyć, ale tak się zastanawiam, jak przekłada się ewentualna popularność na danej platformie, że na przykład, bo często się mówi, że taka popularność z TikToka to się może mniej przekładać, tak ci agenci ta proporcja jest taka jakaś mniejsza, nie? Myślę, że to nie da się tak odpowiedzieć, bo każdy ma inaczej. I na przykład osoba, która opiera
swoją popularność na tych platformach z tego na przykład, że tańczy, albo że robi jakieś tam, pokazuje jakie ciuchy ktoś kupił, to się bardzo trudno przekłada, no bo no mało jest jednak głębi w takiej treści, mimo że też no, jest cool, tak? Czemu nie obejrzeć tego na materacu leżąc? A dla mnie się przekłada, zdecydowanie. I to ja musiałem, mówię, bardzo walczyć o to, żeby pokazać to ludziom w branży, że się u mnie przekłada, no ale pokazałem, prawda? W Tokio sprzedaliśmy na przykład w Japonii 2000 biletów między 3 koncertami. Nice. Tak, nice. I to nie było w ogóle żadnej promocji tego. Po prostu wstawiłem jeden post, że będę w Japonii i się sprzedało. Tak samo w Stanach, podobnie, taka sama liczba między 2 koncertami. I wtedy pokazałem też ci promotorzy, którzy robili te koncerty i w Japonii, i w Stanach. Oni bardzo nie wierzyli. Ci agenci moi wierzą, są super ludzie, pozdrawiam, Ryan, Kevin, Sinjin, ale oni wierzą, ale oni musieli tak walczyć bardzo właśnie z tymi promotorami, że na przykład Live Nation w Stanach, że nie, zaufaj nam, zrób ten koncert w Nowym Jorku, w Gramercy Theatre, to się sprzeda po prostu, zaufaj nam. I po prostu przekonali ich, bo to są po znajomości, znają się i nagle się wyprzedaje coś w 3 tygodnie na przykład. I to jest właśnie przełożenie z TikToka, z Instagrama, z YouTube'a. Z której platformy bardziej nie mam pojęcia, no bo to jakieś trzeba by analyticsy głębokie wyciągać, a ja się tym nie zajmuję. Ale myślę, że jednak to jest takie śmieszne, że to, że ja nie mówię w swoich wideo, to, że ja za bardzo nie tak sobą nie staram się jakoś udzielać się, że moja osobowość i tak dalej, to się okazało być dobre, bo sama ta gra, tak, czy sama ta twórczość mówi za siebie i ci ludzie, którzy kupują bilety, po prostu znają mnie z twórczości i potem tę twórczość mają na żywo, a nie znają mnie z tego, jak ja coś śmiesznie opowiem, a potem są rozczarowani na koncercie, bo nagle 1,5 godziny gram, a nie właśnie, a nie odzywasz się na koncercie? Odzywam, okay. No, ale no to tak naturalnie, no nie jest to główna część. I love you, Marcin, I love you too. Wu-ai-ni, tak, Wu-ai-ni, w Chinach tak krzyczeli. To jak potem w Chinach było meet and greet i tam oni mieli kupiony merch i podpisywałem im i wszyscy mnie prosili, żebym podpisał, może teraz się pomylę, ale to chyba było 5-2-1, każdy mówił 5-2-1, albo 2-5-1, albo 5-2-1, nie pamiętam. Ja podpisywałem, ja nawet się nie pytałem dlaczego i potem się dopiero zapytałem promotorów i mówili mi, że to znaczy kocham cię. I wszystkim podpisałem kocham cię. No widzisz. W tym. No. Wu-ai-ni. Wu-ai-ni. W którym kraju najlepiej ci się gra? Bo mówię, że Japonia to jest dużo, ale też w sumie opowiadałeś o Stanach. Wiem, że ta publiczność japońska jest zupełnie inna na koncertach. Już słynne jest to, że oni w przerwach nie klaszczą, dopiero na koniec. Nie wiem, czy to się dalej utrzymuje. Ja tak nie miałem aż takich wrażeń, ale tak dużo ludzi też mi mówiło. Na pewno wielkość nie ma w ogóle znaczenia. Wielkość koncertu nie ma w ogóle znaczenia do tego, jak potem ja wstecz myślę, no jasne. Jak to było ten. To jest jedno z ostatnich rzeczy, która się liczy. Nie finansowo, co prawda, ale w mojej głowie, prawda, jak się odbiera energię. Jaki był... Znaczy, do którego kraju najchętniej byś wrócił teraz? To do Japonii zawsze. To nieważne, czy na koncert, czy ten, zresztą wracam. A czemu? W grudniu. No, kocham Japonię, bardzo kocham Azję Wschodnią w ogóle. Tam jakoś się czuję dobrze po prostu. Nie wiem, czy więcej coś mogę o tym powiedzieć. A koncert, bardzo mi się w Nowym Jorku podobał koncert. To był mój pierwszy koncert w Stanach, ever. I to tak się czułem, że tak się zaczyna coś nowego po prostu. To było takie uczucie, że jednak Nowy Jork. I love New York. Więc tam dobrze, bardzo to wspominam. Grałem to dawno temu, zagrałem nie swój koncert, ale jako gość w Royal Albert Hall. Po prostu dwa utwory jako gość specjalny. Więc to nie było jakoś, że mój koncert, że jakieś tam bilety, ale no to miejsce też było takim znacznikiem trochę, że coś się jednak udaje. No i Tokio też. Tokio za pierwszym razem, bo tam był Ichika gościem. To takie może 3 powiem. I Taipei też super. I Shenzhen w Chinach. W porządku. Ale, przepraszam, proszę bardzo. W Warszawie w zeszłym roku Teatr Roma, to był świetny koncert i na pewno bym powiedział o nim więcej, gdyby nie fakt, że mieliśmy dużo problemów technicznych i trochę tak no to zaciera moje... Dużo problemów technicznych przy jednej gitarze? A ja nie, tylko jedna gitara, zależy gdzie. W Japonii na przykład i w Polsce i w Korei i w Stanach.
I w Kanadzie grałem zespołami. Znam muzyków i z nimi gram. Zwykle to jest trio, ja na froncie i perkusja i bas. W Polsce jeszcze był szerszy zespół. No a jak nie ma na to budżetu, bo no, wiadomo, różnie bywa na różnych kontynentach z samochodami i tak dalej, to jest solo. Na przykład w Europie będzie solo i będzie to zupełnie nowy show, nowa setlista. Wszystko nowe. W każdym razie mieliśmy wtedy w Warszawie trochę problemów, ale publiczność była super. Także też fajnie. Czy to prawda, że ty nie ćwiczyłeś i być może nie ćwiczysz dużo, ale z głową? W sensie masz jakiś swój system, że nie trzeba wcale tak dużo ćwiczyć? No bo wiesz, jak się ogląda twoje klipy i słucha tej muzyki, no to raczej wydaje się, że to jest coś, co wymaga strasznie wielu godzin prób. No, wymaga, oczywiście. Jest to techniczna gra z grubsza, tak? Są to trudne rzeczy do wykonania, ale jest też limit, przynajmniej mojej, ale wydaje mi się w ogóle ludzkich możliwości do tego, jak długo można być skupionym na jednej rzeczy. Tak jak mówię, jak byłem nastolatkiem i naprawdę to flamenco i muzykę klasyczną dużo ćwiczyłem i praktykowałem, to rówieśnicy moi, niektórzy ćwiczyli na przykład 6 albo 8 godzin dziennie. Ja nie potrafiłem zrozumieć, co oni robią w tym czasie. No bo też nie grali wcale 1,5-godzinnych koncertów, tak jak na przykład teraz gram, tylko to były na przykład 3 utwory na konkurs, bo tak to jest, jak się jest młodym klasykiem. Dla mnie chodzi o ćwiczenie mózgu, a nie o ćwiczenie rąk. Tak, gdyby to wszystko chodziło o ręce, to szympansy by lepiej grały niż ludzie, bo mają bardziej wygibaśne ręce, a szympans nie gra dobrze na gitarze, prawda? Więc to chodzi tylko o to, jak skupi się na instrumencie, jak bardzo się zrozumie po prostu to, co ja wykonuję, tak? Czyli ja muszę świadomie grać, a nie grać, bo moje mięśnie się ruszają w dobry sposób. Więc teraz przed trasami ćwiczymy się z 2 godziny dziennie. Coś to nie jest bardzo dużo. Nie. No wiadomo, że też tworzę, prawda, nagrywam i tak dalej, więc to gram dużo więcej, ale ćwiczę tak naprawdę 2 godziny dziennie przed trasami. Jak teraz na przykład nie mam trasy, to nie ćwiczę. I po prostu zajmuję się tworzeniem, tak, no, pisaniem, może wideo jakieś zrobię na Instagram, może klip jakiś nagram i w ten sposób się rozwijam. To by było bardzo dziwne, gdybym ja teraz budził się rano i spędzał pół dnia grając skalę. Okej. Jak myślisz, które czynności, jakieś inne rodzaje aktywności pomagają przy takim rodzaju gry? No bo to widać, że jakby połączenia półkul muszą być dość mocne, nie? Musisz to ogarniać. Więc nie wiem, czy na przykład granie w jakieś gry komputerowe, czy coś takiego pomaga, czy to jest zupełnie... No to myślę jest bardziej pytanie do Wiesz, ale też tobie, nie? Tak, no ja jak nie gram, ani nie robię muzyki, to staram się robić takie bardzo wypoczynkowe czynności. I ja dużo grałem w gry komputerowe dawniej i przestałem to robić. Na przykład nawet ostatnio wróciłem i grałem w Tekena, nie wiem, czy kojarzysz to. Aha, no jasne. Ja byłem dobry w tego Tekena, Tekken 8 i zauważyłem, że, bo to jest dla mnie na przykład Tekken, te gry bijatyki są bardzo, bardzo podobne do grania na instrumencie. To jest dla mnie no, lustrzane odbicia takich samych jakby w mózgu zjawisk. I w Tekkenie, w grach, w bijatykach liczy się bardzo combo. I liczą się również klatki. To chodzi o to... Niektóre ruchy o tym mówię. Niektóre ruchy dłużej czasu zajmują, żeby je wykonać mają dłuższe klatki, tak się mówi, więc trzeba ich bardzo konserwatywnie używać i patrzeć na to, co robi przeciwnik, kiedy ja mogę użyć zanim wybijesz całą sekwencję, o to chodzi, tak? Tak, no bo to combo to może raz albo 2 razy zrobisz duże combo w takim dobrym... No tak. To mi nieważne. Tak, bo nie zdążysz po prostu. Tak, chodzi o to, żeby wejść w dobry moment. Jednakże ta mięśniowa pamięć i zapamiętywanie tych kombo i zapamiętywanie, który ruch jest odpowiednim ruchem, żeby wykonać w sytuacji, gdzie inny przeciwnik wykona dany ruch. Dla mnie to jest bardzo porównywalne z tym. I zauważyłem, że tak się wkręcałem w to. Tam są w ogóle mecze rankingowe już w Tekkenie, online. I ja po prostu krzyczałem, jak grałem w tę grę. Normalnie tak się denerwowałem. Czyli na przykład miałem dzień, że cały dzień trochę poćwiczyłem przed trasą w Chinach, potem popisałem coś tam o tej gry komputerowej i potem miałem kilka godzin wolnego przed snem i otwierałem tego Tekkena i ja normalnie cały dzień byłem w presji.
Bo cały dzień tak się starałem, żeby więc w ogóle przerwałem to, usunąłem tego Tekena, wszystko usunąłem. Teraz nic takiego nie robię, absolutnie. Uczę się języków czasem, jestem japońskiego się teraz uczę trochę. A tak to filmy oglądam. To nie, ja wydaje mi się, że te wszystkie takie hustle mentality i że tak to trzeba strasznie się ścierać i tak bardzo męczyć i walczyć, to trochę jest chyba nieprawda. Bo życie to jednak nie tylko grind. To prawda, absolutnie. W których tak trochę pojawiło się jednak, czy to w wywiadach, czy gdzieś w internecie, takich sytuacji, gdzie muzycy cię udostępniali, wiesz, mówili, że fajnie zrobiłeś cover ich twórczości, które... Ale że o tych coverach dużo mówisz. Nie aż tak dużo, ale to mnie po prostu ciekawi, jak, wiesz, bo to też było chwilę temu, to było chwilę temu. Która z tych wzmianek, wiesz, z tego nawiązania jakiegoś kontaktu była dla ciebie istotna, o ile w ogóle była, nie? No dużo... Bo też, kurczę, jednak to jest uzależnione, no bo grasz ich kawałki, więc potem jak ktoś, kto napisał dany kawałek... O to ci chodzi, rozumiem. Tak, o to mi chodzi, że wiesz, grasz Toxicity i potem, wiesz, muzycy z System of a Down mówią, że fajne, czy tam, wiesz, repostują, no to kurczę, to musi być ciekawe uczucie, więc jestem ciekaw, które z tych do ciebie jakoś tak najbardziej trafiło. Oczywiście. Myślałem, że inne pytanie zadasz, dlatego tak się zdziwiłem. Musisz mnie słuchać, a nie myśleć, jakie pytania zadaje kierowniku. Widzisz, teraz za dużo myślę, a zwykle... No w Tekena się wkręciłeś, jest okej. No, bez kitu. Tak, no dobre pytanie. Nie wiem, czy to jest złe, jakbym powiedział, że aż tak mnie to nie podekscytowywało. System of a Down, ja jestem wielkim fanem, więc to fajnie, że o tym powiedziałeś, bo to większość z nich, chyba tylko oprócz Darona Malakina, czyli ten gitarzysty, wszyscy, jakiś tam kontakt z nimi nawiązałem, to było super. Bo to tacy, z mojej młodości idole. Z twojej młodości idole? A co z moją młodością? Z mojej młodości też. Super, bo mamy wiele wspólnego, już to ustaliliśmy. Choć ja słuchałem tylko Toxicity, nie wiem, czy były jakieś później płyty zupełnie. Oczywiście. Tak? Ja słuchałem tylko Toxicity, tylko. No, w każdym razie to było super, jednakże te covery dla mnie zawsze były czymś, nie to, że jakimś gorszym, bo ja to uwielbiam, aranżować w ogóle uwielbiam, ale najbardziej w aranżowaniu czuję się dobrze i taki spełniony, jak aranżuję muzykę klasyczną i robię to dziwnie, tak, na przykład właśnie jakaś ta 5. symfonia, czy Requiem Mozarta jest na albumie, bo to jest po prostu dla mnie taki trochę next level osobiście, jak to robię, to bardzo się skupiam i bardzo wiele miesięcy mi to zajmuje, a Mozart nie napisze nic o mnie, niestety już. No nie. Cóż, ani Chopin. Także, ten System of a Down, myślę, że to jest dobra odpowiedź, jednakże najfajniej zdecydowanie jest nie jak ktoś udostępnia mnie, ani coś takiego robi, tylko jak po prostu do mnie pisze. I jest to prywatne. To jest dużo fajniej. I jeszcze fajniej jest, dlatego tak się o te covery trochę zdziwiłem, jak piszą nie na covery, tylko na autorskie rzeczy. To jest zdecydowanie najbardziej cool. To też jest taki dla mnie, jak to dla nastoletniego Marcina byłoby super. Jakich ludzi ja mam w telefonie obecnie? To jest w ogóle absurd. No to jaki totalny. Masz w telefonie? No nie wiem, czy to takie... No come on. Nie pytam jedną historię powiem, nie będę mówił wszystkich. God damn it. No nie, bo to takie trochę cringe ale jedną historię opowiem. No tak, często się... Poczekaj. Często się pojawiają w amerykańskich... Jakbyś był w amerykańskim programie, to byś powiedział, kogo masz najbardziej znanego w telefonie? To jest są częste takie pytanie. Na TikToku. No właśnie, kogo masz najbardziej znanego na telefonie? Dawaj. No, Madonnę. Wow. Ale to... Dawaj, dzwonimy. Żartuję. Nie, ja w ogóle nie odebrałaby na pewno. Nikt bo śpi. Kim ja jestem? Bo śpi. Nie, chyba nie śpi już. No jak, jest 16? 10. Ja nie wiem, gdzie ona jest. Ja też nie wiem. No nie, to takie właśnie te refery takie. Czemu masz numer do Madonny w telefonie? No, nie wiem, tak wyszło. Okej. Super. Ale to opowiem historię taką bardzo, bardziej prawdziwą, znaczy to też prawdziwe, ale nigdy nie rozmawiałem przez telefon z Madonną, żeby nie było. Po prostu mam kontakt. No wiadomo. Ale to jest też a propos coverów w sumie. Mam cover Cry Me a River na albumie, prawda? To jest Timberlake, produkcji Timbalanda. W ogóle fenomen, świetny producent. I zacząłem z nim pisać na Instagramie. On do mnie coś tam napisał właśnie a propos, nie pamiętam którego utworu. No i jakaś tam gadka, szmatka, trochę popisaliśmy. Ja jestem ogromnym jego fanem, więc po prostu mu słodziłem dużo, prawdziwie. I
akurat wtedy zaraz miałem być na Florydzie, a on tam mieszka, więc powiedziałem, że będę niedługo, tak, to wiadomo, będę niedługo na Florydzie, w Orlando. Jeśli jest jakakolwiek szansa się spotkać, to ja bym w ogóle I on się mnie pyta, jaki jest twój numer? No to ja mu piszę swój numer. Plus 48. Swój numer. No i tyle. I on mi nie odpisuje na to, ale przeczytał. Odpisuje. I dosłownie mija z 5 minut, albo nawet krócej. Ja wtedy siedzę przy biurku swoim w mieszkaniu i dzwoni do mnie numer z Florydy. Nie tylko, że ze Stanów, tylko ten, wiesz, tam te 3 cyfry florydowe. Ja odbieram ten numer i normalnie słyszę taki typowy, taki bad dial oni mówią, że tak przez przypadek ktoś zadzwonił, no nie? I słyszę jakieś głosy, jakieś no nie wiem, co to się dzieje. Ja tam mówię hello, nikt nie odpowiada mi i się rozłączam. Więc obecnie w moim telefonie mam numer Timbaland, znak zapytania. No tak, nie wiadomo. Bo nie wiem, czy to jest on, no ale kto z Florydy by do mnie zadzwonił? Dupa Timbalanda, no tylko. Okej, bardzo piękna historia. No. Nice. Ale to też tak, żeby to było jasne. To ja zdaję sobie sprawę, jak to wygląda. Po prostu moje wideo na Instagramie, szczególnie to się przez Instagram dzieje, no, są szeroko oglądane i ci ludzie też się oglądają i są to muzycy, artyści i się podobają mi niektóre tych rzeczy, więc po prostu na przykład siedzi sobie na toalecie, nie wiem, J Balvin i skomentuje mi coś, ale to nie, też żeby to nie zabrzmiało, że ja jakoś konwersuję z Madonną albo Ty Dolla $ign regularnie. Ale przestań, czemu to jest kit? Masz numer, to jest super. Po prostu masz do niej numer, jest okej. Ja mam numer do ciebie. Zdrowie Madonny. Najlepszy numer, jaki mam w telefonie? Numer do Marcina Patrzałka. I co? Boom. Wow. Boom. Myślę, że ty do jakiegoś prezydenta masz numer. Mam do jakiegoś prezydenta? Oczywiście, że tak. Do wszystkich. Ja nie mam do żadnego prezydenta. Nie masz numeru do żadnego prezydenta? No to stary, dzwonimy. Ale Halo. I ja dzwonię do Madonny, a ty do prezydenta i oni gadają ze sobą. Da się tak ustawić 2 czaty GPT. Jeden będzie prezydentem, drugi będzie Madonną. Konwersacja. Albo ty ustawisz AI Madonnę, a ja prawdziwą Madonnę. O. I nie wiadomo, kto jest to. Like a virgin. Czy ty poznałeś Sarah James? Nie. Ale wiem, kto to jest. No, zastanawiałem się pod kątem, wiesz, takiego małego kółka ludzi, którzy dobrze sobie poradzili w America's Got Talent. Czy już jest taka mała grupa na Facebooku? Taka grupa, albo na WhatsAppie taka mała grupa. No bo jesteście na razie chyba tylko we dwójkę z Polski. Ja bardzo chętnie bym poznał, ale nie znam obecnie. Okej, rozumiem. Po prostu byłem ciekaw, czy faktycznie ten program, czy uczestnictwo w nim z sukcesami łączy ludzi i sprawia, że wiesz, potem sobie tak siedzisz właśnie wieczorem na Instagramie i tak hej Sara, hej Marcin. Fajnie było w America's Got Talent. No i tak sobie piszecie. No fajnie. Co tam? No zastanawiam się, czy nie wymieniliśmy jakichś słów. Widzisz. Follow back. W sensie ona cię nie followuje? Nie, ona mnie followuje. To ja ją a ty jej nie followujesz? Już followuję. Mnie też nie followujesz, ale okej. Nie będę tego wymagał w programie. Zobaczymy, jaki editing zrobisz tutaj. Ja tego nie edytuję przecież. No tak. Schowam swoją dumę do kieszeni. Dobrze, do kieszeni. Nie! Teraz to jest wymuszone. Teraz nie chcę. Nie rób tego. Robisz? Nie rób tego teraz. Kliknąłeś już? Nie rób, jest okej. Nie musisz. Już? Nie, bo ja chciałem. Ja po prostu chcę. Ja nie jeszcze robię nie. Tego, Jeszcze. Kurczę, no takie niewymuszone. To jednak najlepiej działa. Nie, bo mamy dużo wspólnego. Ja muszę cię zafollowować. I teraz właśnie... To już jest załatwione. Dobrze. Ważne pytanie, bo w ogóle nie gadaliśmy jeszcze o twoim instrumencie. Czy o twoich instrumentach. Po pierwsze, jak wiele gitar zniszczyłeś podczas kręcenia teledysków? Podczas teledysków? No, podczas teledysku na przykład z Delaney. No tam zniszczyłem jedną. Tam jedną zniszczyłem, a myślę, że w sumie to może z 2 podczas teledysków. A jak często zużywasz gitarę? To bardzo częste pytanie i trochę mylne. No bo wiesz, jednak ten tapping... Tak, nie zużywam gitar, bo jest, znaczy wiadomo, że nie gram ciągle na tej samej gitarze, bo pracuję z piękną firmą Ibanez i nie muszę po prostu, ale w tym stylu gry nie zużywa się instrumentu. To byłoby bardzo... Ja trochę się rysuje, nie? To jest zużycie? Ja pytam. Widziałeś gitarę Willie Nelsona?
Widziałem. Widziałem stare gitary zużywane i słyszałem też, że są takie firmy, które ci postarzają gitary. To był taki... Dramat. Był taki nurt w ogóle właśnie na początku 2010 lat, że wszystkie te duże firmy tak chciały taki mieć look. I to trochę przeminęło już. Na szczęście. Ale no cóż, to jest po prostu technika. Cała ta gra perkusyjna, przynajmniej w moim wydaniu, polega na tym, że prawa ręka porusza się po okręgach. To jest bardzo, płynne. Tak, czyli na przykład w tym miejscu, jak robię snare, tak, werbel, to nigdy nie zatrzymuję ręki tutaj. Wtedy, no nie wiem, nie jestem fizykiem, ale wtedy jest po prostu większy jakiś ten impact. Bardziej czuć nawet na dłoni, że po prostu boli. A to nie boli, to co ja robię. Więc przez fakt, że wszystko porusza się bardzo płynnie, nieważne, czy zrobię tutaj coś, czy tutaj, czy jakoś tu zadrapę, czy zrobię kick, czy nawet tą ręką coś zrobię, no to widać w mojej grze, że nie jest to takie robotyczne, przemieszczane, tylko jest w miarę płynne. Jak karate. Także z tego powodu one się nie zużywają. Jedyne, co się zużywa, to jest płat drewna tutaj nad otworem, ponieważ tu gram kicka, zresztą widać, że ja mam taki trochę zmutowany jestem przez granie kicka na gitarze. I naprawdę, to wygląda jakby ci kosteczka tam wychodziła. To się nazywa ganglion, tak się dowiedziałem od lekarza. To jest tu? Okej. Nie wiem, gdzie pokazać, ale to proszę. Tak. Widać, nie? To mocno. Ty masz większy niż ja. A ty od czego masz? Ja mam mniejszy. Ty ćwiczysz percussive fingerstyle? Tak, palcówki ćwiczę. Okej. Nice. No dobrze. Także nie zużywam. Nie zużywasz. I grasz na Ibanezach, to widziałem, że w sumie już od dawna masz z nimi partnerstwo. To jest super w ogóle. Jedni z pierwszych ludzi, którzy naprawdę uwierzyli we mnie i to, co robię, od chyba 2018 roku. Super. Także to już naprawdę kawałek czasu. I grasz tylko na Ibanezach, czy? Tak. Bo ja nie wiem, jak się takie deale... Czyli z nimi jest dealem, ale... Jestem po prostu ciekaw, czy gitara robi ci różnicę. O, w ten sposób. Gitara robi różnicę, oczywiście. To byłoby... Na przykład jakby przed Guild i masz jakiegoś ulubionego guilda, na którym mógłbyś grać i wiesz, tam Martina. Ja na przykład nie wiem, Guild, w ogóle nie wiem, co to jest. No. Ja w ogóle się nie znam, ja się w ogóle nie znam na gitarzyści mają różne gitary. I różne gitary... Guild, to jest marka? To jest marka, tak. Jezu, chyba coś... Nie, no może być. Dużo jest marek. Ale ja absolutnie nie jestem takim... Guild Guitars. No i to są takie akustyczne Ja myślę, że ty gitary. wiesz więcej o gitarach niż ja. Tak, szczerze. Nie, no bez przesady. Po prostu, wiesz, kojarzę mniej więcej gitary akustyczne, różne. Tak. I wiem, że Guild jest jedną z taką marek, które się przywijają. Oczywiście Martin, Fender mniej w akustycznych. No Gibson też ma no i Gibson, no właśnie, tak. Ruch w akustycznych. Bądź też jak nasi znajomi mówią Gibson. O! Nasi znajomi. To nasi znajomi są, ale starzy. Dla mnie, to mi się podoba w Ibanezie, że jest to marka, która patrzy na przyszłość, a nie na przeszłość. I to jest bardzo wyraźne w markach gitarowych, bo wiele marek tych takich kultowych bazują głównie na swojej historii. Co jest oczywiście piękne, super, kto grał na Fenderze, na Gibsonie, na PRS, whatever, na wszystkich tych gitarach. To jest super. Ale dla młodej generacji instrumentalistów, w której szczęśliwie ja, czy Ichika, czy Tim Henson jakoś tam działamy, dla nas to nie liczy się aż tak bardzo, jak dla po prostu starszych ludzi. Nie mówię starszych w sensie w podeszłym wieku, po prostu starszych od nas. No Willie Nelson na przykład. Tak. Dla niego to się nie liczy chyba. Chyba nie. Więc oni mają wizję tego, jak w przyszłości może wyglądać gitara, bo teraz wychodzimy z dołka jakiegoś takiego gitarowego według mnie i robią wszystko to, żeby nam, jako ich artystom, dać możliwość rozwoju, czyli na przykład mój instrument jest dosyć specyficzny, bo to jest chyba pierwsza globalnie produkowana gitara, gdzie jest scratchpad, czyli naklejone, nieoszlifowane drewno, cedr, tutaj na spód pudła, gdzie ja po prostu drapę po tym wszystkim i kropka. I to jest już od razu w sklepie, można taką gitarę kupić. Jest specjalne użebrowanie, tu taki gig trochę jednak wchodzi, gdzie właśnie ten kick, ta perkusja jest bardziej taka tight, snappy i nie brzmi to tak rozlaźle. I oni takie coś potrafią dla mnie zrobić i potrafią to wyprodukować na cały świat, że albo w Polsce, albo w Korei można taką gitarę kupić. To jest naprawdę coś pięknego i ta gitara, mimo że jest z wyższej półki, to zdecydowanie nie jest z najwyższej półki i nie jest to gitara lutnicza,
co wbrew pozorom mi się bardzo podoba. Wytłumacz, bo ja chyba nie wiem, czym jest gitara lutnicza. Gitara lutnicza to jest po prostu gitara wykonana przez lutnika, czyli siedzi człowiek... Czyli nie jakaś właśnie Ibanez, tylko zupełnie taki handmade... No teoretycznie Ibanez też by mógł mieć taką gitarę, gdyby w Nagoi, bo tam mają biuro, siadł Shinji Ishigami. Śmieszne, jakby to zobaczył on i zrobił gitarę. To by była gitara lutnicza Ibanez. Ale z grubsza nie robią takich rzeczy, bo jest to czasochłonne i drogie. To jest bardziej przez osobę po prostu trzeba by człowieka jakiegoś. Więc co, dla mnie to jest super, bo ja staram się właśnie być w miarę mainstreamowy, mimo że oczywiście jest to duża nisza, no to w miarę być dla ludzi, więc moja gitara nie powinna być jakoś przeciwieństwem tego. Właśnie powinna być dostępna, powinna nie kosztować 20 000 złotych albo 50 000 złotych, tylko być stosunkowo możliwa do zakupu przez normalną osobę i szybka, zwinna, mogę chodzić po scenie z nią, mogę skakać, mogę się obracać. No nie wiem, oni po prostu są super. I to jest elektroakustyk? Tak. Okej. A struny? Tak jeszcze pozostając na chwilę w klimacie geekowym, jakich strun używasz? Plug strun, używam obecnie Elixir strun. Coś mi to mówi. Wiem, że bardzo późno usłyszałem o tej firmie w ogóle. Elixir struny, tak. A czemu? Z ciekawości zupełnie. Co wpływa, no bo kurczę, no to jesteś gitarzystą, więc coś musiało się stać. No to bardzo ważne jest. One bardzo długo trzymają po prostu i strój, który ja zmieniam non-stop na prawie każdy utwór i również nie tylko, że trzymają strój. Czyli ty zmieniasz strój, a nie gitarę? Strojenie, Podczas koncertu przestrajasz sobie między piosenkami, a nie zmieniasz gitary? No bo zwykle mam dwie gitary zwykle, ale często nawet je nie zmieniam. Bo to jest takie naturalne dla mnie. A to musi dobrze trzymać strój, jeżeli zmieniasz w trakcie. To prawda. Koniecznie. Oraz one się nie łamią zbyt szybko. Są mocne, tak? Takie, nie wiem co tam oni robią w ich fabryce, ale mają, jak to się mówi? Coating. To takie... Pokrycie. Pokrycie mają jakieś takie żelowo jakieś. Po prostu są dobre. Kiedy, a propos strun, bo to jest jedna z największych bolączek każdego początkującego gitarzysty, jakbym miał teraz znowu zacząć grać. Kiedy przestają boleć palce? Wow, ja nie pamiętam, kiedy mi przestały. To już chyba dawno temu, nie? Ale dawno temu to było. Ej, ja nawet tak, nie pamiętasz? Nie potrafię odpowiedzieć na to w ogóle. No bo to jest pierwsze tam pół roku, nie? To jest takie, że bolą palce, No szczególnie na akustyku, albo na elektryku. No, a ty zaczynałeś od klasyka, więc było trochę łatwiej. Troszkę łatwiej. Okej, nylonowe struny jednak. A ty wiesz dużo rzeczy. Wiesz, też próbowałem podrywać dziewczynę na gitarę. A ja nigdy nie próbowałem. Nie wierzę. Naprawdę. Ja to nie dlatego grałem. No dobra, miałeś 10 lat, nie? Ale później też nie. Naprawdę? A to działało dla ciebie? A to nie jest tak, że się pojawiały dziewczyny same, żeby posłuchać, jak pięknie grasz? No jakieś się pojawiały. That was cold. Tak? No nie no. Tak, były tam jakieś dziewczyny, ale nie zauważyłem. To było takie śmieszne, jak teraz grałem w Korei i miałem tam właśnie muzyków, basistę i perkusistę i przed koncertem drugim w Seulu siedzieliśmy tam na backstage'u i zapytałem się ich, dlaczego zaczęliście grać po prostu. I obydwoje, w ogóle jeden to nie mówił nic po angielsku, też było takie urocze, jak to powiedział, obydwoje powiedzieli mi, że zaczęli grać na instrumentach po to, żeby poderwać dziewczynę. Ja się zapytałem, czy zadziałało. Nie. Twarde nie. I trochę ja się zdziwiłem tym, bo to, nie wiem, mi to nigdy tak nie przyszło do głowy, że dlatego, żeby grać. Wszystko, co robimy w naszym życiu, robimy po to, by uwodzić kobiety. Przeczytałem kilka psychologicznych książek, nie zgadzam się z takim tym. Ja widziałem tylko film Stowarzyszenia Umarłych Poetów, tamte. A wiesz, że nie oglądałem tego, a to chyba na Humanie się ogląda w liceum. Nie tak? Ja to chyba to widziałem po liceum, choć mogłem to widzieć w liceum w sumie. Nie, bo to mi się tak kojarzy, że to jest taki... Znaczy, no tak. Bo nie oglądałem, tak. Uduchowieni poeci, no tak. Nauczycielka na zastępstwie wchodzi i mówi, że dzisiaj obejrzymy film i to jest ten humanistyczny film. Tak. O Boże. To jest taki jesienny, humanistyczny film. To jest jesienny film. Jest humanistyczny. Czyli nie oglądałem, a jednak coś... No tak. Chodzi się tam w swetrach z powycieranymi łokciami. Fajnie. Jest tak, wiesz, kochasz mnie? Kochaj mnie. Brzmi dobrze, muszę obejrzeć. A jak wygląda sytuacja z twoimi studiami? Tak, spodziewałem się tego pytania. A to ciekawe, bo ja nigdy o tym nie mówię publicznie. Nie to, że jakoś... Wyrzucili cię? Nie, ja ich wrzuciłem. Nie, przerwałem studia właśnie w tym Berkeley, w Bostonie. Po jakim czasie? Po czasie dokładnie 3 semestrów, czy jakby 1,5 roku, ale
kredytowo, czyli to jak tam się zdaje po prostu punktowo, nie wiem jak się mówi, po połowie jakby przerwałem. Tak to wynik wychodzi, że pół studiów mi zostało, jak skończyłem, jak przerwałem. To był też taki trudny czas dla mnie. To było śmieszne, bo... Ale studia czy przerwanie studiów? Okay. Bo w America's Got Talent, co jest chyba najbardziej popularnym wideo moim na internecie, ja tam mówię chyba od razu to, że mam 18 lat, mówię i mówię, że niedługo się przeprowadzam do Stanów, bo na studia idę. To prawda była. Potem była pandemia, więc się nie przeprowadziłem. I potem w 2021 się przeprowadziłem na pół roku do Bostonu. Myślę, że to były najsmutniejsze miesiące mojego życia. Czemu? Dlatego, że nagle musiałem poświęcać swoją pracę, którą kocham oczywiście, na przykład na poczet eseju. Napisania jakiegoś eseju. Czyli powiedzmy mam kilka zadań do ukończenia na tych studiach. Mówiąc szczerze, większość z tych zadań, które były czasochłonne, nie były zbyt muzyczne, były bardziej takie właśnie humanistyczne. No i dostawałem jakąś propozycję zagrać tu albo tutaj, albo nawet jakiś współpraca z kimś tam i tego nie mogłem po prostu zrobić. Więc byłem bardzo smutny, pamiętam, że nie wiem, nieważne. Byłem po prostu bardzo smutny i taką miałem też długą rozmowę z rodzicami moimi, że co ja tam robię, po co mi to wszystko jest. I to było takie ryzykowne, ale przerwałem studia. Nie rzuciłem ich teoretycznie, bo tam można jakby deferral to się nazywa, czyli jakby odłożyć na później. Nie wiem, czy to jest dziekanka, czy nie, takie trochę inne to trochę jest, ale tak to zrobiłem, żeby zobaczyć, jak będzie moje życie wyglądało, powiedzmy, po roku pracy, takiej prawdziwej, artystycznej. No i po tym roku już nie obejrzałem się wstecz. Bo mnie bardzo dużo pyta młodszych gitarzystów o to, czy warto iść na studia muzyczne. To w sumie jest dobre miejsce, żeby o tym porozmawiać. Tak mi się trochę wymusiłem ten temat. Dawaj. To nigdy o tym nie mówię publicznie, a to jest warte. Moim zdaniem, jeśli chce się być muzykiem solowym, albo po prostu artystą, wykonawcą, o to mi chodzi, szczególnie w takich bardziej niszowych klimatach, to bardziej niż szkoła, albo jakakolwiek akademia, coś takiego, liczy się cel po prostu. I cel, który sobie człowiek wybiera, pozwala podporządkować całą resztę pod dany cel. Dla mnie moim celem nie było nigdy na przykład pracować w studiu jako producent, albo pracować, nie wiem, dla Netflixa zatrudniony jako music supervisor. To w ogóle nie było... nie myślałem o tym i sobie zdałem sprawę, że jak moim celem nie było nic takiego, tylko było ten styl gitary poszerzyć i jakby być tym komunikatorem między mainstreamem a tą niszą, to zrozumiałem, że te studia po prostu nie dadzą mi nic. I takie pytanie, myślę, każdy młody, to też ja nie jestem żadnym profesorem, żebym tak mówił, ale ci, co się pytają, takie pytanie, jaki jest mój cel i co ja muszę zrobić, żeby do tego celu dojść, każdy sobie musi zadać, właśnie najlepiej w takim wieku 18-19 lat i potem łatwiejsze trochę się staje życie, wydaje mi się, niż takie gdybanie. Ale to jest trudne w tym wieku sobie zadać takie pytanie i odpowiedzieć na nie jakoś tak prawdziwie, nie? No, cóż, trzeba trudne pytanie sobie zadać chyba. Okay. Tak. Bo ja po prostu... W tym wieku już wiedziałeś? Tak, że... na pewno. Ja myślę, że już wiedziałem przedtem, ale byłem bardzo przestraszony tego, żeby na przykład na te studia nie pójść. Bardzo się bałem tego, że ja nawet nie spróbuję, mimo że myślałem o tym. I więc poszedłem na nie, zobaczyłem jak tam jest, ale już jak przyszło co do czego, no to też się dalej trochę bałem, ale uznałem, że jednak to nie jest jeden ze stopni, które pozwoli mi wejść wyżej na drabinie do mojego celu. Więc tak zdecydowałem. Tak zmierzając do końca, co chciałbyś, skoro już masz tak poukładane cele, albo przynajmniej potrafisz je sobie narysować, co chciałbyś osiągnąć? Wow. Chciałbym w takich największych celach moich, chciałbym stać się osobą, która pokaże światu, normalnym ludziom, znowu to w kółko się powtarza tak w tej rozmowie, światu, że to, w jaki sposób gram i ten styl grania i również muzyki,
to jest naturalny następny krok w gitarze. To jest to the next big thing, tak? To jest to w gitarze, bo byli ludzie, którzy są absolutnymi inspiracjami dla mnie, na przykład jak Bob Marley, który wziął reggae, co jest muzyką lokalną, tak, jest jakąś wierzeń w ogóle Jamajki wynika i on ją wypropagował poza swój kraj i rozsławił na świat. Był Paco de Lucia, bardziej w niszowych klimatach, ale flamenco gitarzysta, który również styl tradycyjny, który można uważać, że to jest nudne po prostu, muzyka klasyczna na Hiszpanii, wziął i nagle wszyscy na świecie, oczywiście kto wie, ten wie, wiedzą, co to jest flamenco, jak się to gra, jaki to jest klimat, jak się ubierają ci ludzie, wszystko to wiedzą. Jest na przykład Rosalia, tak, artystka też flamenco, bardziej ze strony wokalnej, tej rytmicznej, która to robi teraz też mainstreamowo, tak? Tą rzecz niszową komunikuje dla ludzi szerzej. Ja chcę to robić, chcę to zrobić po prostu i wszystko, co robię, staram się tak układać, żeby to się działo. Myślę, że krok po kroczku jakoś tam się to dzieje, ale czas pokaże, jak to dalej będzie. Bardzo ambitnie. Super to brzmi. Dziękuję. Super to brzmi. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, w jaki sposób, zresztą opisałeś to pięknie, w jaki sposób przebiegały te ostatnie lata u ciebie. Dziękuję. Kurczę, życzę ci, żeby szło dalej dobrze. Dziękuję bardzo. Postaram się. Wiadomo, porwanych strun, potłuczonych gitar życzę naturalnie. To połamania paznokci. Połamania paznokci. Mam nadzieję, że tak trochę z naszego podwórka, mam nadzieję, że ta polska publiczność też się znajdzie, bo ona pewnie w internecie jest, tylko faktycznie może niekoniecznie przychodzi na koncerty. Ja też nie mam takiego doświadczenia, jak wygląda ten rynek koncertowy w Polsce, nie? Że mamy jednak... To bardzo wiele można było o tym mówić. No właśnie, że mamy tych artystów, którzy potrafią zapełnić stadiony, ale jednak duża część artystów jednak gra jakieś małe rzeczy, małe koncerty i to wcale nie jest takie... też w Polsce moja trasa nie była wcale, to nie była, broń Boże, stopa żadna, to były duże koncerty, szczególnie w Warszawie, w Krakowie, w Katowicach, Nospr wyprzedaliśmy. Bardziej myślę, że chodzi po prostu o to, żeby z biegiem czasu nie tylko tak jak w Stanach, czy we Francji, czy w Azji, tylko u nas też te bariery gatunkowe łamać. I powoli, żeby... Mam to. Przepraszam. To jesteś ty. Mam to. Ty potrzebujesz po prostu zrobić jakiś feat z raperami. A ja już robiłem taki feat. Jaki robiłeś z polskimi raperami? Z Żabsonem. Mam 2 numery wyprodukowałem dla Żaby. Ale ale grałeś z nim, czy wyprodukowałeś? Zagrałem z nim na Torwarze przez chwilkę. Ale czyli nie ma tego nigdzie? No to nie. Mówię o takim, żeby, wiesz, nie, że ale ja tego nie zrobię, to mogę już powiedzieć, że nawet to z jednej strony to był żart, a z drugiej strony pomyśl o tym. Stary, pomyśl o tym. Bierzesz rap, dodajesz palcówkę. To już wygląda jak... Masz tę wizję już. Ale tak zupełnie serio, ja myślę, że gdzieś pewnie trochę się śmieję, ale myślę, że trochę coś w tym jest. Świat internetowy to zresztą pokazuje i też na przykład, nie wiem, grasz z Ichiką i innymi muzykami, którzy trochę z tego gitarowego, internetowego zakątka wychodzą, że połączenie ludzi, którzy robią jedno z tym, co ty robisz, sprawi też, że ludzie, którzy cię nie znali, zupełnie mogą o tobie usłyszeć. Ale myślę, że robię to już, na przykład na albumie jest Portugal The Man, który, wiadomo, że nie jest to, nie wiem, The Weeknd, ale to jest chyba 10 milionów słuchaczy miesięcznie oni mają. John, ten wokalista, super facet w ogóle. To jest absolutnie indie rock, tak, typowo muzyka popularna, bym powiedział. I to się dzieje, ten utwór też bardzo fajnie się streamuje. Byliśmy na New Music Friday, tym globalnym, co mnie bardzo cieszy. Kilka razy byliśmy. Więc to się dzieje. Po prostu wydaje mi się, że nie ma potrzeby na wszystko patrzeć przez pryzmat tego, że jestem Polakiem. Mimo że jestem Polakiem i jest to super. Ja tak nie patrzę. Ale mówisz, wiesz, na przykład współpraca z polskim raperem, więc to trochę jest żart. Ja mówiłem to tylko w kontekście rozpoznawalności w Polsce oczywiście. Ale to nie ma, ja nie muszę nie ma konieczności o to walczyć. Jeśli to przyjdzie, to przyjdzie naturalnie. A inaczej ja nie będę jakoś zabiegał teraz, żebym tutaj wszędzie chodził. Tu przyszedłem, ja mogę się podzielić tym, bo myślę, że jesteś bardzo cool gościem, ale zanim tu przyszedłem, to miałem rozmowę z labelem swoim,
taką absolutnie bezstresową po prostu gadaliśmy i wspomniałem o tym i oni się mnie zapytali, czy nie uważam, że za bardzo mnie to zlokalizuje jako polski artysta, czy że za bardzo ja będę, że wiesz, Japończyk wyszuka Marcin, tam to Marcin wyszukują, to raczej to nie taka, whatever, wyszuka Marcin Marszałek i zobaczy to i trochę tak to będzie dziwne, że jest nagle po polsku wywiad, a nie po angielsku. Ja tak pomyślałem, kurde, no może. Dodam napisy. Ale uznałem, super. Dodam napisy angielskie i będzie okej. Że tu przyjdę, bo po prostu jest to super format i jesteś super gościem, Karol. I to się jest fajnie mi bardzo ogląda. miło. A to, żeby mieć taką strategię, dlatego tak powiedziałem, żeby mieć jakąś strategię i tak ja się muszę tu pojawić, żeby w Polsce trochę ale potem, żeby nie być za bardzo lokalnym, ja muszę się pojawić w Korei, więc zrobię to. To w ogóle, to tak nie działa. To nic z tego tak nie wyjdzie. Więc naturalnie, jak wyniknie bardziej w naszym kraju jakaś rozpoznawalność, się będę cieszył, a jak nie wyniknie w naszym kraju, a wyniknie jeszcze bardziej w Japonii albo w Francji czy Wielkiej Brytanii, to się będę cieszył. Wow. Super. Naprawdę, naprawdę trzymam kciuki. No, dziękuję ci bardzo. Super było cię poznać, super było się spotkać. Mi również, dziękuję naprawdę bardzo, bardzo trzymam kciuki za kolejne rzeczy. Wierzę, że one nastąpią i po prostu mam nadzieję, że spotkamy się za jakiś czas. Super. I wtedy zapytam cię, kogo masz najbardziej znanego w telefonie, a nie tylko. I wtedy już zadzwonię. Już wykonam ten telefon wtedy. Yes, Barack? Is that you? Kamala? Yes. Can you give me Kamala? Is there Kamala? No, I can't talk right now. Sorry. Życzę ci tego, co najlepsze. Dziękuję raz jeszcze, a teraz dziękuję. Przełączymy trochę set. To już pewnie widzieliście na początku. I Marcin coś zagra. A co zagra? Nie wiadomo. Ja jeszcze nie wiem. Ja też nie. Coś, nikt nie wie. Dziękuję pięknie. Również dziękuję. Jej. Fajnie? Dziękuję. Piona. Dzięki, Karol.